pojęcia co, szczerze mówiąc, już jesteśmy na żywo. Ale jesteśmy już, tak? Tak, no teraz pokazuję, że jesteśmy, tylko musimy teraz poczekać, aż ktoś bije. Ja może wezmę też, odpalę komputer, to jakoś poinformuję ludzi, że zmieniliśmy link. I tymczasem poczekamy, aż coś dołączy, dobra? Złośliwość rzeczy martwych, nie ma się na to wpływu niestety. Teraz jesteśmy na live, a można zobaczyć? Albo sobie zobacz na komputerze. Dobra, jesteśmy, bo już bijają ludzie. Jestem, coś stanęło, chłopaki, witam, naprawiło się, złowiłeś jakiegoś leszcza. Słuchajcie, ja nie wiem, co się stało. Tam doszło prawie do 300 minuty i A może jest limit minut? nie ma limitu. Ludzie robią live'y, kurde, które trwają kilka dni, nie? To dziwne. Także nie wydaje mi się. A ja w tym czasie 2 leszcze złowiłem. No kurde, Adam złowił takiego leszcza 1,5 kg i takiego 3,5 kg. Także no coś się i nagrało, takie to ryby masakra akurat jakaś, się nie? urwała No transmisja. i odpaliłem przez to obrać znowu. Masakra. Kurczaki, czemu to się Ty, tak ale zrobiło? dzisiaj nie jest 1 kwietnia, tylko dzień pączka. Żartujemy oczywiście, bo pies z kulawą nogą nawet tu nie zapukał do nas. Ja nie wiem, o czym ja mówiłem, o koszyczkach mówiłem, bo ktoś zapytał o koszyczki. Kojarzysz mniej więcej, w jakim momencie przerwałeś? Tam ci coś się Tak, wyłączyło? z tego co ja widziałem, bo ja wszedłem Michał powiedział, żeby wejść na telefon, to według mnie skończyło się na tym, jak opowiadałem o podbieraku żyłkowym. No, dosyć długo o tym opowiadałem, więc tak, ja stosuję żyłkowe podbieraki, też je najbardziej lubię. I było później pytanie o jak przechowuję koszyczki. Medium Accessory Case Supera lub Supera X, to jest tej samej wielkości taki pojemnik EVA, w którym bardzo wygodnie przechowuje się koszyczki. Tutaj ja mam akurat taki tematyczny pojemnik, tak jak wspomniałem kiedyś tam, że ja sobie właśnie robię takie tematyczne, pojemniki. Akurat tu są koszyczki, zbiornik, czyli jak gdzieś jadę na wodę stojącą i będę łowił do 55 metra, to zabieram ten pojemnik i wiem, że w tym pojemniku znajdę wszystkie koszyczki, które mi są do tego potrzebne, czyli koszyczki od 30 do 45 gramów, czy do 50. I je stosuję, jak nie wiem, wiem, że chcę łowić dalej niż 60, to mam taki sam pojemnik napisane koszyczki dystansowe i wtedy tam mam właśnie koszyczki typu open window i bulety powyżej 50 gramów i tak dalej. No mam pojemnik kanałowe, rzeczy na rzekę, to też parę tych pojemniczków mam, no bo to różnego rodzaju koszyczki na rzekę się stosuje, mniejsze, większe, lżejsze, z kolcami, bez kolców i tak dalej. No ale w takich pojemniczkach, zresztą tutaj mam za sobą trochę tych pojemników, jak widzicie, taki sam pojemnik, tylko różne koszyczki. Masz coś jeszcze, panie Michale? Tak, już idę. Tylko tu muszę, wiesz, poratować trochę, żeby ludzie tam powbijali. Nie wiem, co się stało, szczerze mówiąc. Słuchajcie, to tak, prośba jeszcze raz, bo już mamy tam prawie 50 osób, łapeczki w górę, to wbije nas więcej. Ja zaraz poinformuję na Facebooku i tak dalej, że zmieniliśmy link. Remigiusz Ksepka, jestem. Przemek, co się stało, chłopaki? Nie mam bladego pojęcia, po prostu nas przerwało. Tak. Zasięg, wszystkie kreski i mniej więcej... Mikrofon widzę gada, bo... Tak, i w 300 minucie się przerwało. Rafulus R, witam. Karol Włodaczyk, naprawiło się. Rafał, długo kazaliście czekać, no dobrze, że przewinąłem w dół w ogóle, że wiesz, bo mi to dalej chodziło, nie? Dobrze, że tak, bo przewinąłem czat w dół. chodził, tak? Wszystko, znaczy obraz chodził, nic nie było pokazane, że nie wiem, zakończył się czy coś takiego, tylko tak jakbym normalnie dalej robił live'a, nie? Tak, to też bardzo Wam dziękujemy, że daliście nam Tak. informację, że napisaliście, że jest coś nie tak. Karol Włodarczyk, a już myślałem, że kontrol Was odwiedziła. Michał Pycho, Panie Michale, Ujęciak z obrazka, dziękuję bardzo. Starsiłek, gdzie łowiony? Elbląg. Jestem, to wina Matrixa. Za mało pączków jecie i zerwało. Ja jestem na siłowni, na bieżni, teraz je oglądam sobie. Super. Marek Kowalik, Preston posiada kaszę do podbieraka wykonane z włókna węglowego, czy to jakiś kompozyt? Jeżeli to czyste włókno, to jak z odpornością na uderzenie o kamienie, betony?
No one się nazywają jako karbon, czyli węglowe. No i myślę, że Preston by tu jakoś nie kręcił, że to są jakieś inne niż węglowe. Bo z jakiego powodu? No myślę, że no to jest kwestia tego, jak gruby jest karbon, jak grube jest to włókno, jak jest przygotowane, jaki jest oplot tam, a wyglądają dosyć masywnie. Są lekkie, ale dosyć taki masywny węgiel wygląda. Więc myślę, że to jest węgiel. Jak z wytrzymałością? No mnie się nie zdarzyło jeszcze, żebym zniszczył tą obręcz. Ani gdzieś w transporcie nie ucierpiała, ani na rybach. Naprawdę, no nie wyobrażam sobie, no trzeba by było, nie wiem, jakoś w poprzek to ustawić i zgnieść ten podbierak, żeby ten węgiel połamać. To jest trochę tak, no przecież z węgla się robi jakieś maszty w łodziach, nie wiem, no rowery mają karbonowe ramy, więc no, to jest tylko kwestia tego, jak grube myślę to włókno jest. To pewnie jacyś tam inżynierowie, którzy się zajmują tym tematem, by pewnie więcej powiedzieli. Według mnie to jest węgiel, to ładnie tak ładnie splecione jest, takie wygląda solidnie. Jestem. Ale Harry, ryby biorą, jak nikt nie przeszkadza, teraz znowu będzie studnia, haha, taki żart. No widzicie, no rozłączyło nas, kurde, dwa wielkie leszcze. Toro fishing, a jak dobierasz szczytówki do łowienia? Szczytówki staram, no inaczej, szczytówka to jest taki element, który bardzo istotny w wędzisku, no, który pozwala nam zaobserwować brania, więc staram się wybierać jak najbardziej delikatne szczytówki. No, chodzi o to, żeby te szczytówki nam te brania po prostu pokazywały. I na wodach stojących, jak nie ma wiatru, żadnego ruchu wody, to można rzeczywiście wybrać, nie wiem, szczytówkę półuncjową i ona daje radę. No chyba że łowię bardzo daleko, to rzadko stosuję półuncjową. Pewnie jakbym tam łowił na 70 metrze, no to pewnie taka 0,7, nawet może 1 uncja, no to taka minimalna jest, no bo też ta szczytówka jakoś tam bierze udział w zarzucaniu zestawu, więc też o tym myślę. Natomiast staram się wybierać jak najbardziej delikatną szczytówkę, którą mogę zastosować. Wiadomo, że jak jest łowisko, na którym, nie wiem, powstaje jakiś dryf, czy jest uciąg, no to ten mocny dryf wygina szczytówkę. No jak jest szczytówka wygięta, no to już ta, powiedzmy, czuła część tej szczytówki no nie tak dobrze nie wskazuje, no bo ona jest w linii plecionki, więc wtedy no, grubsza szczytówka jest lepsza, więc na tej podstawie sobie wybieram szczytówkę. W miejscach takich, gdzie się łowi w miarę dużo ryb i wiem, że brania są zdecydowane, to też nie sięgam po jakieś super delikatne szczytówki, no bo te super delikatne szczytówki są po prostu łatwiejsze do złamania i trzeba bardziej na nie uważać, więc jak mogę zastosować grubszą szczytówkę, nawet taką ponadwymiarową, niż bym normalnie zastosował, to bardzo chętnie też z takiego sposobu korzystam, czy rozwiązania. Aż profi, wrócę do pytania, która czasza do podbieraka żyłkowa, niegłęboka polecicie? Mam już ich kilka, ale stawiają zbyt duży opór w rzece. Że żyłkowe stawiają duży opór w rzece? Żyłkowa, niegłęboka. Mam już ich kilka, ale stawiają duży opór w rzece. Ojejku, to ja nie znam podbieraka, który stawia mniejszy opór jak żyłkowy. Według mnie żyłkowe najmniejszy opór stawiają, więc no ja korzystam Carbon Euro Match z Prestona. To są takie podbieraki, które są dostępne w dwóch wielkościach, 16 cali i 18 cali. Myślę, że na rzeki to będzie ta 18 lepsza, większa obręcz. Ona nie jest jakoś głęboka, no to taka powiedziałbym normalna. Ja zaraz zobaczę, bo mam przy sobie tą obręcz, to mogę pokazać. Słuchajcie, 70 parę osób na live, 18 łapek w górę, dobijcie do 50. Bardzo proszę. No to jest taki podbierak, wielkość, taka powiedzmy tradycyjna wielkość podbieraka spławikowego czy federowego, to jest 18 cali. Carbon Euro Match. Nie wiem, może tu będzie lepiej widać. Węglowa obręcz.
to jest z żyłki, kurczę, no nie wiem, głębokość jest o tej taka, tutaj z boku wezmę, no to jest tej głębokości, tak do połowy, nie wiem ile to, 30 cm głębokości będzie, no 35 może tutaj, ten element ma 30-35 cm. Ale to jest wystarczające, żeby podebrać dużą rybę. 5-kilogramowy leszcz wchodzi w to ładnie. Siły feeder. Adam, myślałem, że ja jestem gaduła, a ty zdecydowanie wygrywasz. Star ziołek. Adam to straszna gaduła. Na rybach to normalnie nie da dojść do słowa. Ale to chyba dobrze, nie? O to chodzi. Tak to by była nuda. Na razie bez pytań. No ja gadam, żeby was nie zanudzić. No ryby nie biorą, tak to moglibyście popatrzeć na jakieś rybki, coś by się zadziało, a tutaj no, trzeba coś gadać. Zresztą ja jestem gaduła, to wy ciągle zadajecie pytania. Bardzo oczywiście za nie dziękuję, bo mogę dzięki temu jakoś tam z wami nawiązać kontakt. Gorzej by było, jakbym tych pytań nie miał, bo przez 7 godzin to sam bym chyba nie wymyślił, co tu mówić, a dzięki wam mam sposobność, żeby coś tam poopowiadać. Zobaczcie, to mocne donęcenie w ogóle nie przyniosło efektu. Ja teraz parę koszyczków zarzuciłem z dendrobenami, nawet kawałek dendrobenki gdzieś tam na haczyk dałem. Też nie ma reakcji. Obserwuję tutaj tych wędkarzy łowiących na tyczkę, ale też chyba szału nie ma. Jeszcze pewnie z Ramonem później porozmawiam, co tam się u niego zadziało. Zresztą Ramon jest pierwszy z tych wędkarzy koło mnie, więc jak będzie miał jakąś większą rybę, to mam nadzieję, że tego nie przegapię. Ale myślę, że tam też u nich szału nie ma. Nie wiem, Michał mnie jeszcze podpuszcza, żeby tu blisko coś spróbować z gliną kombinować. Tak jak mówię, tak mi się wydaje, że to też jakaś tam taka moja sugestia dla tych, co będą startować tutaj w zawodach w sobotę, w niedzielę. Na tym odcinku, gdzie ja tu jestem, no na moje oko wygląda, że tu w ogóle nie ma białych ryb. No bo tu nikt nie widziałem, żeby ktokolwiek złowił jakąś taką białą rybę. Wygląda na to, że są jazgarze i jakieś tam okonie, bo okonia też złowiłem. Ale myślę, że na zawody to może to głupio zabrzmi dla tych, co nie łowią w zawodach albo lubią łowić duże ryby, ale no ja tu na zawody bym naprawdę bardzo poważnie się przygotował do łowienia jazgarzy. I zastanowiłbym się, jak ktoś ma możliwość przetrenowania tego, to zastanowiłbym się, poszukał miejsca w miarę blisko brzegu, bo pewnie jak te jazgarze przyjdą, to jest robota taka, że się wstawia zestaw i wyjmuje. Dosyć szybko brania będą następować, więc po co maszerować tyczką 13-metrową do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, jak można tyczką nawet, nie wiem, 11, czy 10, czy 9. No to trzeba przetrenować, jak wygląda dno. Myślę, że możliwie blisko trzeba sobie takie jazgarzowe miejsce przygotować. Ja bym w tym kierunku, jakbym miał tutaj startować w zawodach, to ja bym w tym kierunku poszedł. Marcin Poniatowski, witam. Witamy. Dzień dobry. Sobie odpaliłem teraz live'a na tym, wiesz, na laptopie i po prostu będę go widział. Słuchajcie, Michał jest niezły, muszę wam powiedzieć. To jest gość, który ogarnia temat. Aż profi. Nie wiem, czy jeździsz na Daszenowski, ale może polecisz jakieś dobre latarki. Nie jeżdżę, Ale masz dobrą latarkę. ale polecę. Mam latarkę petardę. Dobra. Potwierdzam. Znowu wstanę. Nie, mam ją w samochodzie, już nie będę chodził. Mam latarkę Olight. I to jest, dla mnie to jest game changer ta latarka. To jest latarka taktyczna, to nie jest taka typowa czołówka, która ma na stałe tu jest przymocowana do głowy. Ja też tak dobrze się na tym nie znam, więc jakbym tam jakiś ktoś... O, Michał się już przewrócił, już skąpał ten. Czekajmy na jakieś fajne rzeczy. Jeszcze coś nas tutaj dzisiaj spotka. Dobra, wracam do... Jak popełni jakiś błąd w nazewnictwie, no to poprawcie mnie, jak ktoś się zna na survivalu. Latarka taktyczna Olight to jest taka latarka, ja sobie nie zdawałem sprawy wcześniej, że takie są. Jest oczywiście uchwyt na głowę i on się montuje tutaj na czole i działa jak czołówka, ale można ją w tej wersji, co mam, bo ja mam Olight 2, jeszcze wiem, że jest nowsza jakaś, to w tej wersji ją po prostu się wyciąga i to jest tej wielkości metalowa latareczka i to jest taka, że tu jest
powiedzmy metalowa ta główna część, w której jest akumulator, bardzo mocny akumulator, a ta część świecąca jest tak jakby, czekaj, jakie to, to jest załóżmy ta latareczka, to element, który świeci, znajduje się tutaj z tej strony, tak z boku, czyli jak mamy ją tak na czole, to ona tutaj ma, jak to się nazywa, co świeci? No tą część świecącą, lens, jak to się... Może lens. Tu Nie bekę wiem. sobie kręcą, że wypiłem twoją malinówkę i się przewracam. Nie wypił, bo zdążyłem schować do samochodu. No to ona tutaj świeci. Są 3 poziomy świecenia. Jeden poziom to jest taki, że daje światło, ale no, praktycznie nie wyczerpuje akumulatorka. Drugi poziom jest dosyć niezły. Trzeci poziom to już jest takie bardzo jasne światło. Ja ją bardzo często używam, jak jeżdżę gdzieś na zawody Grand Prix i w hotelu na przykład jest słabe światło, a muszę przypony wiązać, zakładam czołówkę i po prostu sobie wiążę. Siedząc w hotelu, czy nawet w jakimś ciemnym miejscu mogę sobie wiązać przypony. Czy nie wiem, na przykład szykuję się rano do zawodów, a jest jeszcze ciemno, czy dzień wcześniej wieczorem szykuję się, jak jest ciemno, to sobie korzystam z tej latarki. Ale ma też taką funkcję, że jak się uruchomi, ona wtedy dosyć szybko wyczerpuje akumulator, ale ma taką opcję, nie wiem jak ona się fachowo nazywa, ale to jest taki halogen się robi. Słuchajcie, że jak w nocy wejdę do lasu i to zaświecę, to cały las się robi biały po prostu. Cały las się rozświetla, więc ma takie też huknięcie mocne, ale to takie raczej dla mnie to dla bajeru trochę jest, no bo to raczej z tego nie korzystam, bardziej korzystam z tych opcji takich właśnie z tych, co mówiłem. Ciemno świeci, troszkę jaśniej i najjaśniej. To z tych opcji najczęściej korzystam i jest petarda. Ładowana, tam jest akumulatorek. Tak jak mówię, ładowana jest na magnes, więc dobra kostka taka do ładowania telefonu, taka, te zwykłe takie ładowareczki, jak są kosteczki, tak co się wpina do kontaktu. Jak są słabe, no to one są za słabe, żeby ładować ten akumulator. Czyli jakaś taka mocna, duża kostka, która jest do telefonu, podłączamy tylko pod USB. Jest taki kabelek, taki czy dłuższy, nie pamiętam, z magnesikiem, tylko wystarczy ten magnesik dotknąć do tej latarki i jak się naładuje, no to na długi czas to wystarcza, więc Olight polecam. Adeki One, czy kosz ustawiasz pod lekkim kątem? Wydaje mi się, że żydzisko jest lekko podniesione w stronę wody. Wydaje mi się, że nie. Też mi się wydaje, że nie. Ja tutaj mam poziomiczkę z tyłu. Ta poziomiczka rzeczywiście teraz tak jakby wygląda, jakbym tak delikatnie miał podniesione. Rzeczywiście to jest, ale to jest, kurczę, to jest naprawdę minimalnie, bo cały czas jest w oczku. Jest przesunięty ten bąbelek, w tym oczku nie jest idealnie w środku, więc rzeczywiście delikatnie może jest. Może być tak, że ja też tu bardziej pupą wygniotłem, no bo długo siedzę. To jest żelowe siedzenie tutaj, więc też mogłem bardziej wygnieść tą tylną część. Ale staram się korzystać z tej poziomicy i staram się wypoziomować siedzenie. Zwracam na to dużą uwagę. Dobra, lecimy dalej. Siemanko Adam, pozdro z Londynu. O, pozdrawiamy. Ale nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek Zdrój. Kozak 1, 2, 3, 4, 5F. Jaki polecisz pokrowiec na kilka wędek fiderowych? To zależy na ile wędek i jak długie wędki są. Ja na przykład uwielbiam pokrowce z serii Supera X Forrod Holdall, czyli takie pokrowce na 4 wędziska. To są dwukomorowe pokrowce i w każdej komorze 2 wędziska się wkłada, a tak naprawdę to ja tam, no chyba, że to są wędziska 3,30 to nie, ale jak są wędziska krótsze albo 3,60 łamane, znaczy składane na 3 elementy, no to nawet i 5 i 6 nawet zdarzało mi się tam wędek w tym pokrowcu trzymać. Także polecam ten pokrowiec. Jeżeli ktoś ma wędziska dłuższe, na przykład 3,60 składane na 2 elementy, no to wtedy pokrowiec trzeba zastosować dłuższy, 190 chyba jest, albo 195 cm. Ja go nie używam, więc tak dokładnie też nie wiem, nie znam tej długości. Ewentualnie jak potrzeba mniej wędzisk, no to też jest taki pokrowiec na chyba na 2 wędziska, 175 na 2, ale też jest 185 na 6 wędzisk. No to już jest kawał pokrowca, on ma 185 cm długości. I 3 komory w każdej, co najmniej 2 wędziska można z dużymi kołowrotkami pomieścić.
YouTube March. O tej porze roku na wodę stojącą warto melasować zanętę? Nie wiem, trzeba sprawdzić. Ja tego nie robię, więc ja o żadnej porze roku tego nie robię. Więc trudno jest mi powiedzieć, czy warto, czy nie. MT Hełm, jest i Mega Live, pomysł petarda, pozdrowienia dla obu panów. Dziękujemy. Przemek, Pozdrawiamy. siedzę w czołówkach, polecam czołówkę Ace Beam H30, świetne światło, świetnie trzyma światło, ma super stabilizację. No to tutaj ktoś bardziej zorientowany ode mnie. To jeszcze- Ja mówię to, co używam i to mi się podoba. To jeszcze dopisał, że Adam na ryby najlepsze czerwone światło, nie ściąga owadów. No tak, tylko kurczę, no może rzeczywiście, bo ktoś się zapytał na nocne łowienie, Tak, co tak, nie? tak, Ja, tak. ja w nocy nie łowię, natomiast korzystam z tej czołówki raczej jak idę na spacery z psem po lesie w nocy, znaczy w nocy jak jest ciemno, albo właśnie na rybach, bo nieraz na rybach jak są zawody późną jesienią, no to trzeba wstać o 5:00 załóżmy, a robi się widno o 6:30 i trzeba jakoś do tego czasu przygotować zanętę, robaki, no to wtedy korzystam z tej latarki. LP, ja mam Fenixa HL60L, czerwone światło, białe, stroboskop, genialna wersja, znajomy wojskowi mi polecił. Siły feedery, YouTube odpowiadają sobie. Nie ma zasad z melasowaniem zanęty o tej porze roku. Gość u nas na Redzinie zamelasował z zanętą na grubo i połowił najwięcej leszczy. Obok ludzie podeszli okresowo, glinowo i lipa. Nie no, o tej porze, słuchajcie, za chwilę się zacznie okres zanętowy. Teraz glina to naprawdę już ostrożnie z tą gliną, bo no, ryby gliny nie jedzą. One zaraz to jest. Teraz może to jeszcze jest za wcześnie, ale przyjdzie naprawdę, to jest kwestia, nie wiem, 2 tygodni, tygodnia i ryby chcą zanęty. To ryby nakręca. Przemek, to tryb turbo. Adam, latarki mają tryb turbo, ale szybko spada moc. Tak, o, tryb turbo. Widzisz, no tu fachowcy są. Jacek Grzyb, witam ponownie. Kiedy pojawią się produkty z ostatniego filmu Lutowe Nowości? Tak bezpiecznie odpowiemy, 1,5 miesiąca, 2 miesiące powinny być. Dawid Cieśliński, witam ponownie. Ruszyło się coś? No jak się live wyłączył, to 2 takie 2-kilowe leszcze. Nie, ja już to prostowałem. Żadnych leszczy nie było. To był tylko nasz głupi żart, bo nam się pomylił tłusty czwartek z prima aprilis. Marcin Poniatowski, pokrowiec Supera X to petarda, polecam. No naprawdę, słuchajcie, to są świetne pokrowce. Jak ktoś szuka pokrowca takiego na wiele lat, w którym będzie mógł przechowywać i wędki, i szczytówki, bo do tego jeszcze specjalna kieszeń na szczytówki, są dostępne pokrowce na szczytówki, więc jak się jeszcze dokupi ten pokrowiec na szczytówki, to już mamy gdzie trzymać wędki, szczytówki, jest kieszeń na podbieraki, ewentualnie parasol, wszystko w jednym. Naprawdę petarda. No. Marcin Poniatowski, Adam, czy masz w planach startować w tym roku w jakichś zawodach komercyjnych typu Robinson czy Sensas? Jeżeli tak, to w jakich? W Robinsonie. W Robinsonie chcę zacząć, zobaczymy jak w domu się temat ułoży, bo ja tam trochę jakichś tam domowych problemów mam zdrowotnych i zobaczę jak się ułoży, ale zamierzam na brodach wystartować. I zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Przemek Kowal, ja zawijam, zaczęło wiać i myśl o czekających pączkach w domu i ciepłej kawie wzięła górę. Fajnie się z Wami spędziło czas nad wodą, do zobaczenia w Poznaniu, pozdrawiam, Przemek Kowal. Ale to wygraliśmy, mamy 3 ryby, Przemek 1, także zawody. Dobra, tam remis. No. Mariusz Łuczak, mam Nitecore HC65, też mega, można zrobić sobie białą noc, kilka ustawień białego, czerwone. No ta czerwona opcja, z tego co słyszę, ja widzicie, nie zdawałem sobie z tego sprawy, że nocą na przykład jest taka fajna, że tam lepiej, można coś tam sobie podświetlić, ale nie płoszy ryb, czy tam nie płoszy ryb, nie wabi komarów, Tak, więc to jest komarów. super opcja. Ale też myślę, że to jest opcja, jak ktoś na przykład, nie wiem, wędruje sobie i jak jest ciemno, żeby to czerwono światło gdzieś tam sobie zamontować, żeby był widoczny na drodze, to też jest fajna opcja. Mariusz, to nie to, Przemek, odnośnie latarek, nie bójcie się kupować z AliExpress latarek takich firm jak Sofirn czy Wurkos, świetne latarki z dobre ceny, nie dać się nabrać na europejskie marże. No No, mamy kilka tipów. Ja od tych nie znam, więc też nie zaprzeczam, ale nie potwierdzam. Marek Kowalik, czy haczyki wiąże Pan osobiście, czy korzysta z usług wiązania przez kogoś innego? Wiążę osobiście. Zadałem pytanie tutaj też w międzyczasie, zrobiłem ankietę, czy będzie leszcz. 64% na tak, 35% na nie. Więc Słuchajcie, dalej wierzą. Słuchajcie, ja wam coś powiem, jesteście wspaniali, naprawdę. Ja jestem pewny, że go nie będzie, bo po prostu nie ma ryb w tym kanale.
A wy pomimo tego, że to taka kicha jest, to wierzycie, super, naprawdę Ja ci powiem tak, a strach pomyśleć, zbudowaliście mnie, naprawdę, no super, dziękuję wam. powiem Ci, że aż strach pomyśleć, jak na przykład zrobimy, na razie zrobimy sobie live'a, gdzie te ryby będą. Wiesz, gdzie będą, nie? Też myślę, że będzie ciekawie. Znaczy, no, jak teraz jest ciekawie, to z rybami w ogóle będzie ciekawie. No tak, bo to możemy wtedy, słuchaj Michał, to tak na przyszłość, widzisz, już jakaś tam ścieżka została przetarta, pierwsze śliwki, robaczywki. Możesz wymyślić jakieś nagrody takie tutaj, O, ja myślałem o tym, no. jakieś nagrody i obstawiamy, jaka ryba będzie, co teraz weźmie, albo ile, po Tak, jakim czasie tak, nastąpi branie, tak, albo ile tak, waży tak. ta ryba, nie? I za Tak. chwilę, nie wiem, Tak, to jest ten, tylko ja bym musiał jeszcze na przykład wziąć kogoś z Prestona, żeby też poświęcił czas i moderował. a ty co będziesz robił? No ja nie jestem w stanie na tak małym ekranie na przykład Aha, no strzelam, rozumiem. co weźmie i na przykład wiesz, napisze Ci 200 osób, nie? Różne A, gatunki ryb. Dobra. I teraz ciężko mi będzie stwierdzić, kto był pierwszy, nie? Ale jeżeli na przykład ktoś by pomógł, inny i po prostu wiesz, no, poświęcił chwilę czasu, tak? I to jest to do ogarnięcia, jasne, że tak. Micken, pytanie do eksperta. Zaraz ruszy się lin. Zawsze używałem samej rosówki i miałem w miarę dobre wyniki. Warto użyć jakiejś zanęty ze smrodkiem? Boję się, że ściągnie krąpie i płocie. Ja myślę, że to zależy od łowiska. W tym rejonie, gdzie ja mieszkam, czyli mazowieckie, to bardzo popularne na lina, tak jak wędkarze jeździli na liny, to bardzo popularne były zanęty z marcepanem. Takie zielone zanęty pachnące marcepanem. No ale wiadomo, no takie zanęty też wabią właśnie jakieś tam inne ryby, drobne. No ale z drugiej strony jakoś też te liny trzeba znęcić, więc myślę, że no ja tak bym podszedł do nęcenia linów, że nęcimy i po prostu trzeba odpękać swoje, przeczekać, aż nie wiem, ta drobnica gdzieś tam zje ile może, ale jak przypływają liny, to ta drobnica najczęściej znika z łowiska. To nie jest tak, że są liny w łowisku, a nam przeszkadzają krąpie. Nieraz takie krąpie to są takim fajnym wskaźnikiem, bo gdzieś tam są jakieś brania, a nagle przychodzi moment cisza. No to wiadomo, że przyszły liny. Ewentualnie no, można zastosować technikę Piotrka Lorenza, który według mnie w ogóle jest świetnym wędkarzem, ale też ma duże pojęcie o łowieniu linów. To Piotrek na przykład w ogóle zanęty nie stosuje, tylko nęci liny, po prostu łowi na metodę. Łowi na pelet 8 mm, nęci peletem 2 mm, czy tam nawet z dodatkiem 8 mm sobie przygotowuje łowisko, a już jak łowi, no to po prostu w podajnik daje 2 mm pelet, 8 mm pelet w gumkę i ma selekcję, chociaż zdarzało mu się, że na to i wzdręga jakaś tam dziubnie, nie? Ale w ten sposób, więc jak ktoś nie próbował metody, to ja myślę, że bym próbował, bo ja byłem świadkiem, jak skutecznie Piotrek łowił te liny, więc warto spróbować. Mi się zażali na złowić na spinning. W tym roku już mam jednego. To są wybitne osiągnięcia, takie niestandardowe. Marcin Poniatowski, fajnie, ja też mam w planach brody, może się spotkamy. Wędkarstwo Maciej Potrawek. Czy używasz szczytówek powyżej 2,5 uncji? Używam, oczywiście, że używam. Cześć, do zobaczenia. Oczywiście, że używam. No jak łowię w rzece, a wędziska Prestona, takie rzeczne, mocniejsze, no to są wędziska, które mają szczytówki w systemie 3,5 mm, czyli mówię w systemie tak troszkę może skrótem, ale chodzi o średnicę szczytówki i średnicę tak jakby tej bazy, w którą szczytówka wchodzi, bo większość wędzisk Prestona, takich powiedzmy, to tak jak tutaj używam, te Super X, czy krótsze Key Ascension, czy Monster X, no to są wszystkie szczytówki, które... Tylko przerwałem. Wynurzył się. Wydaje mi się, Kormoran. że z czymś buzi. Zadławi się jazgarem i tyle będzie trzeba kormorana ratować. I to te szczytówki są w systemie 2,5 mm i powyżej 2,5 uncji trudno znaleźć w tych lżejszych wędkach szczytówkę. Chyba nawet nie ma, do 2 uncji są szczytówki. Natomiast w wędziskach, tak jak mówię, tych mocniejszych, jak Monster Distance Extreme, tak? Dobrze powiedziałem? Monster? No.
Boxer Extreme Distance. Monster Extreme Distance, czy Distance Master, czy Ascension, dłuższe kije. To są kije już, co mają szczytówkę w systemie 3,5 mm, czyli ta baza, w którą wkłada się szczytówkę, jest 3,5 mm, one są grubsze, mocniejsze. No to tam te szczytówki zaczynają się od 2 uncji w górę. Tam jest 2, 3, 4 nawet w najmocniejszych, 6 uncji. Także do tych mocniejszych, gdy trzeba zarzucić zestaw, nie wiem, na 70 metrów, czy trzeba ustawić koszyczek w rzece, gdzie jest ponad 100 gramów uciąg, no to oczywiście, że tak. Tomek Lewandowski się pyta, czy ręka śmierdzi fiszką. Ten Tomek Lewandowski? Śmierdzi jazgarzem i okoniem. Znaczy nie, już nie śmierdzi. Już nie śmierdzi. Już w pączka wytarłem i zjadłem. Ale Tomek był kolega i zostawił 4 prezenty, mam się z Tobą podzielić i Ci 2 oddać, także jak się dla zgadamy, to mnie? zobaczysz. 4 Ty to akurat. nie łowisz na tą metodę. Dla zmarnowania towaru. Ksawery Dobręko, jaką wędkę proponujecie dla osoby początkującej? Kurczę, to trudno powiedzieć. Więcej danych. Tak, jaka odległość łowienia, jakie łowisko i czy bardziej to będzie klasyk, czy raczej będzie to metod feeder. Napisz i odpowiemy. Przemek, czerwień światło nie powoduje tego efektu, że jak patrzymy na światło w nocy, to po chwili nam się znów wzrok musi przyzwyczaić do ciemności. No to widzisz, to są fajne takie cenne spostrzeżenia, bo ja w nocy kilka razy w życiu łowiłem, ale nie mam takich doświadczeń. Także dla innych też na pewno to będzie przydatne. Star Ziolek, zielony pelet od pana Lorenza robi robotę. No, Green Beta i na wiosnę jest też git, tak. Marek Kowalik, czy planuje Pan start w zawodach Matrix Feeder Cup, jeżeli odbywać się będą na przykład na Kobiałce lub kanale żerańskim? Tak, jak najbardziej. Bardzo lubię te zawody, więc mam tam blisko, więc nie wiem, 20 minut drogi z domu, więc jak najbardziej. Dobra, no na razie jesteśmy na czysto, także czekamy aż tam się zbiorą. I co myślisz? Chyba będziesz uruchamiał tą glinę, czy nie myślisz, że nie ma no w ogóle Słuchaj, sensu? jako ciekawostkę możemy zrobić. Ja myślę, że ta glina to może być taki jazgarzowy temat. No. Okej. Możemy jako ciekawostkę, Jak masz słuchaj. ochotę i mówię, i będziemy siedzieć do 15, mamy 13:40, według mnie możemy, nie wiem jak Ty? Jak Ty czasowo stoisz? Możemy, słuchaj, coś takiego zrobić. Słuchajcie, To możemy to zrobić i po prostu, tak jak mówisz, w ramach ciekawostki sprawdzić. zobaczcie, ja zmierzyłem na kijkach, 20 metrów odmierzyłem i tam to miejsce nęcone było. Tam nie było ryb. Można było tych ryb szukać gdzieś pod przeciwległym brzegiem, ale tego... Co tu mi się wydarzyło? Tego nie zrobię. Michał mnie tutaj podpuszcza, żeby spróbować troszkę bliżej. Ja wspomniałem tutaj troszkę o takim zawodniczym łowieniu, że jakby były jazgarze, no to próbowałbym do tych jazgarzy się na zawody przygotować, ale też trzeba by było według mnie łowić je możliwie jak najbliżej. Według mnie możliwie jak najbliżej to jest zaraz za tym spadkiem. Tutaj to dno wygląda tak, że to dno jakoś tam opada i na którymś metrze jest kancik i później już to dno jest prawie płaskie, bo tam jest około 3 metrów, gdzieś tam po środku, tak jak Michał rzucał tą echosondą taką Kulkową. którą się montuje na wędzisku, czy tam na żyłce, no to gdzieś tam koło środka było 3-4 metra pokazało. Więc ja będę chciał znaleźć tutaj mniej więcej to miejsce. No i właśnie może pokażę jak to robię. Biorę tego typu ciężarek, zdjąłem przypon, żeby ten przypon mi nie przeszkadzał. A ja się wezmę trochę rusza przy okazji, bo... Nie zdejmuję z klipa plecionki, więc jak będę chciał wrócić do tamtego miejsca, mam na klipie zapamiętane, żeby mniej więcej odtworzyć tą głębokość, znaleźć tą głębokość, to mam też w ręku stoper, czyli sobie zarzucę na przykład, powiedzmy, tak spod siebie tutaj, włączam stoper jak uderzyło o powierzchnię, włączam jak uderzyło o dno. O, i tu czuję, nawet jak podnosiłem, nawet jak opadałem, to czułem, że tak jakby po kamieniach poleciało. Więc wydłużę sobie, nie wiem, powiedzmy metr, czy tam kawałeczek dalej, zaczepię na klip.
tu tylko Ci przerwę, bo to jest pytanie też od Tomka, czy tyczkarze za Wami nic, bo oni tam że łowią zazwyczaj bliżej. Wiesz co, nic o to chodzi. Ja tam ich obserwuję czas od czasu i nic. Nic. No Kompletnie. ja Nawet mówię, że tu jazgarza, nie ma ryb. nie? Ja wcześniej to powiedziałem od No. samego początku. Ja tu nie czuję, żeby tu były ryby. Nawet jazgarza. I tu czekaj chwilkę, i tu też jakby po drugiej stronie, już się pan jeden zwinął. No. Ale w tej jeszcze za Tam tobą jeszcze był. dalej wędkarze Tak. siedzieli, nie? Jeszcze siedzieli, nie? A ty miałeś jakieś ryby? Ja miałem jedno branie, ale jeden kolt wpierdzielony, tak, no niestety, ryba nie wyjęta. Aha. Tak po prostu, że parę sekund poczułem, poszło. Aha. No, Potem to takie fałszywe branie, bo zaczęły płynąć to zielsko i podniosłem sobie wędkę do góry, bo nie mogłem tego znieść w ogóle. Aha. Także Tomek nic, oni tam z tyłu siedzą, a nie to no są... bida. Ja wam jak ci, co mają tutaj zawody, jak to się nie zmieni, to słuchajcie, będziecie rzeźbić jazgary. No A to to się są- szykujcie na rzeźbę jazgarową. A to no. co Adam mówił, no to są Holendrzy, tak? Wicemistrz Europy. No. Europy, także to znają jest- się na rzeczy. To jest gość, który naprawdę jeździ po świecie, po zawodach i to, kurde, to nie jest gościu z pierwszej łapanki, uwierzcie mi, no. Ja widziałem, jak on łowi, rozmawiałem z nim, bardzo mądry wędkarz, no. Dobra, wracając tutaj do wyboru tego miejsca tutaj. Ja szukam teraz kancika. 2,38. Tak jak rzuciłem było, 2,38. Dodałem około 1,5 metra plecionki, założyłem na klip. Jeszcze spróbuję spod siebie. Zobaczymy, czy mi się uda dorzucić. Udało się. Aj, coś mi ze stoperem nie pykło. Także jeszcze raz muszę ponowić, bo mi się nie udało zatrzymać ten stoper. O, ale tutaj już 2,96. 1,5 metra dalej i mniej więcej pół sekundy dłużej opada zestaw, co oznacza, że to jest dosyć duży spadek. Więc dodam jeszcze kawałeczek. Dodam następny metr. Szukamy kantu, więc chcę się do tego kantu zbliżyć. I cały czas jak podnoszę ten zestaw, to gdzieś tam czuję po kamieniach. Zresztą tu widzę takie pojedyncze, większe, nie wiem, co nawet jak trelinka wygląda, takie No, komórce, Jakiś- nie? takie kamulce, głazy są. Niemiec, weź ty się ogarnij. Nie wyzerowałem stopera. Ale tyczkarze, widać, że tak, znaczy zachowują się tak, jakby jakieś tam skubnięcia mieli, nie? Ale to co mówisz, jazgarza nie jest tak ciężko łatwo wsiąść. No to tutaj już 3,14, następny odczyt, czyli cały czas odsuwam się od brzegu i cały czas robi się coraz głębiej, więc jeszcze kawałeczek, znowu metr dalej. Być może w tych kamieniach też te jazgarze pływają. Myślę, że taki kamieniste dno tym jazgarzom odpowiada, natomiast nie odpowiada mojemu zestawowi, który mógłby się gdzieś haczyć albo urwać, więc chcę uciec za ten kantem, za linię takich zaczepów. Myślę, że między tymi kamieniami też jakieś tam, widzę tutaj drzewa są, więc te liście, które spadną gdzieś tam też na tym dnie mogą osiąść. Kurczę, coś mi się ze stoperem dzieje, bo mi nie stopuje, niestety. Coś mi on tu pokazuje, nie wiem, czy coś się z baterią nie dzieje. To No ale może- nic, no może jeszcze wytrzymam. To może jak oglądam sobie wasz live, a tu właśnie po tych okury z paczką z drapieżnika i w niej m.in. ubrania z Pressona i siatka Quick Drive, weekend testy. No, ja lubię quick dry siatkę, ktoś mnie ostatnio o to pytał. Nawet pytanie, jak jesteśmy przy, bo widzę jak Pan tutaj rzuca, jak jest takie na przykład szybkościowe łowienie na 10 i załóżmy max 12 metrze i odławi się małe rybki po prostu, to Pan rzuca wtedy tak jak teraz, czy... Aha, tak jak Jeśli teraz. jest możliwość, to tak, to jest najszybszy rzut. Właśnie ja nie, Tylko, że... nie obczaiłem tego nigdy, jak się rzuca spod pachy. Dobra, to Trzeba mniej więcej od koszyczka do szczytówki, jak się rzuca tak spod pachy. dobra, to ja może powiem, bo ja tu mam mikrofon, no, ja nie wiem, czy tu słychać, słychać, bo tu przyszedł wędkarz, który a słychać. propos takiego zarzucania spod siebie, bo jak widzicie, ja nie zarzucam zza kołnierza, tylko sprzed siebie. Dla mnie, i było pytanie, jak trzeba szybkościowo łowić, czy też bym zarzucał tak zestaw spod siebie. Tak, jeśli chodzi o długość żyłki, no to ja lubię tak, krócej jest niewygodnie,
Dłużej mogłoby też być, ale chodzi o to, żeby troszkę była wygięta szczytówka. Zobacz, tak jak jest wygięta szczytówka, To kołowrotka. więc mniej więcej do kołowrotka i tak się staram zarzucać. Ale teraz jest mi łatwo, bo mam ciężarek i nie mam przyponu. A jaki jest długi tutaj jest? Jak jest przypon, to trzeba na to zwracać uwagę, żeby ten przypon gdzieś tam tu nam nie poleciał, żeby każde takie elementy, tak jak federarm, nieraz jest tak, że ja po prostu łowię bez federarma, na przykład odsuwam ten federarm, żeby tutaj jakoś można było bujnąć tym zestawem, więc już do takiego łowienia trzeba sobie dobrze przygotować stanowisko. Tak jak teraz, to nie do końca by było wygodnie tak łowić, bo przypon by przeszkadzał. Koszyczek to nie ma problemu, ale przypon, haczyk to jest... I wtedy najlepiej odsunąć federarma. No, na przykład odsunąć tego federarma i wtedy na przykład łowię tak, trzymając, czy na przykład jak jest federarm tu gdzieś z boku odsunięty, no to nawet sobie mogę tutaj, ale tu, żebym miał przestrzeń, siatkę też trzeba odpowiednio ustawić, żeby haczykiem, nie daj Boże, o siatkę nie zawadzić, więc są takie elementy, na które trzeba zwracać uwagę podczas takiego łowienia. Właśnie maksymalna długość przyponu przy takim łowieniu szybkim, żeby tak według Pana. Tak maksymalnie, żeby tak można było rzucić pod pachę. Nie wiem, taka, która nie przeszkadza. Ale ja bym się bardziej tym nie sugerował. Ja bym się tym sugerował, żeby łowić, zarzucać tak, jak jest nam wygodnie, a zestaw dobrać do tego, jak rybą pasuje. Aha, dobra. Dobra, to wracam do komentarzy. Marek D. pisze, za kołnierza nie rzucasz i pewnie za kołnierz nie wylewasz. A tak wyglądam? No nie, Naprawdę? tak napisał. No aż tak źle to nie. Nie, no ja wcześniej mówiłem, słuchajcie, no ja nie jestem abstynentem, więc zdarza mi się tam chlapnąć jednego czy drugiego. Lubię na przykład sobie nieraz śledzika wziąć i do tego taką schłodzoną substancję przyjąć, przezroczystą, no ale ja jestem słaby zawodnik, no to ja myślę, że przeciętny polski wędkarz to by mnie poskładał szybko, jakbyśmy usiedli. Marek Kowalik się pyta, czy w Grand Prix Polski wprowadzili ten zakaz rzucania spod siebie. I Wojciech Tchorek odpisał, Marek Kowalik nie musi zejść, nie, musi zejść chociaż jeden zwój plecionki żyłki z kołowrotka. Ja zaraz powiem, o co chodzi. Jest temat, żeby mogę o tym Tak, się tak, rozgadać, tak, bo tak, to jest tak, dla tak, mnie tak. temat strasznie drażliwy i ja chciałbym użyć tu słowa Śmiało. na K, bo mnie to denerwuje strasznie, że takie głupoty, my się zajmujemy takimi głupotami. Ja zaraz powiem, o co chodzi. Wygrałem zawody Grand Prix Polski, łowiąc ukleje na federa. Moje łowienie wyglądało tak, że przez całe zawody, nie pamiętam, ale raczej przez całe, nie otworzyłem kabłonka. Łowiłem jak batem. Specjalnie sobie wybrałem wędkę, to była wędka federowa, normalna. Teraz mam Supera X360, wtedy były Supery 380 i to były wędki, którymi łowiłem. 380 do 50 gramów wędki. Wybrałem taką, bo wygodniej mi było po prostu nią machać spod siebie. I łowiłem ukleje. I łowienie moje wyglądało tak, że tam jak sobie wszystko oporządziłem, czekaj, bo zaplątałem na szczytówce. Właśnie bardzo ważne jest to, żeby nagiąć szczytówkę, wtedy widać, czy się coś nie zaplątało, nie? O, chyba nie w tą stronę. No ale będę... Ewentualnie, czy ktoś sprzedał taki patent, że wywalić do wody, potrząsnąć 2 razy albo okrążyć, wyjąć. No tak, to można, tylko ja już za dużo razy obkrążyłem i... Daj ci ten. Się Czekajcie, złamał. bo tu... Nie, dobra, cofnę Wygląda- sobie. Wygląda to źle. I ja łowiłem w ten sposób, normalnym kijem federowym. Natomiast na tych zawodach było wielu wędkarzy, którzy se zrobili, ja sam to na własne oczy widziałem, zrobili tak zwane batofedery. Batofeder to jest bolonka 4,5 metra, bo tylko takie wędki są możliwe, najdłuższe wędki federowe, którymi można łowić. Mieli jakieś mikrokołowrotki przy tym, łowili koszykami, wydaje mi się, tego nie jestem pewien, które pływały, czyli łowili sobie przy powierzchni. Rozumiesz? I na tej podstawie goście powiedzieli, nie, no to żeby nie łowić uklei, to musisz otworzyć kabłąk i jak zarzucisz, to ktoś napisał, że musisz tam, nie wiem, 1 czy 2 zwoje co najmniej polecieć. Czyli musisz wykonać tą pracę tak, jak się łowi z kołowrotkiem, otwierasz, rzucasz, ale musi coś polecieć. Musisz później, jak holujesz, to ten pół obrotu zrobić. Rozumiem. Kiedy... Przypadkiem nie wprowadzili nakazu, że musi być co najmniej 15 gram koszyk? Tak, jest, no ale 15 gramów, tak jak są spławiki 20-gramowe, tylko to 20 gramów pływa. Ja w zeszłym roku widziałem na własne oczy, jak facet na Grand Prix Polski łowił koszykiem pływającym, no.
Jego koszyk przez 5 godzin trwania zawodów nie spadł do dna. Nie spadł do dna na zawodach federowych. Złowił, nie wiem, 200 ileś uklei. No, dla mnie to jest wypaczenie łowienia federowego, no bo chodzi o to, że łowimy przy dnie. A nie podoba mi się właśnie, na takie rzeczy sędziowie powinni zwracać uwagę, a nie powinni zwracać uwagę, jak ktoś zarzuca i co robi. Jak ja chcę, to ja powinienem, według mnie, łowić jak chcę. No Mam tak. przekonanie, to jest moje stanowisko. Ja mogę tu metr od brzegu łowić. Jestem na łowisku, gdzie są karpie przy brzegu, to ja chcę mieć szansę je złowić. Dlaczego ktoś mi narzuca, na zawodach mówię, że ja mam łowić 15 metrów od brzegu czy dalej? Jeżeli komuś zależy na tym, że zawody federowe to mają być zawody, żeby miotać przed siebie, to niech ktoś wybierze takie łowisko, które spowoduje, że Nie będzie sensu nawet. po co ja będę miał tu łowić, jak mogę tam łowić. Jeżeli ktoś w Kędzierzynie zorganizował zawody i akurat był taki okres, że były ukleje i te ukleje były i na 30 metrze, i na 40, i na 15, i na 4 czy 5, no to jaki jest sens łowić ukleje 40 metrów od brzegu i liczyć, że tam może weźmie leszcz, jak można je łowić, nie wiem, 5 metrów od brzegu i po prostu się zarzucało i się wyjmowało. Zarzucało, koszyczek dopadał do dna, długi przypon, bo to było łowienie z opadu, tylko czułem, koszyk puknął o dno i za chwilę branie ukleja. No to Rozumiem. no tylko gamoń by tam zarzucał i próbował łowić ukleje z daleka, ale ludzie o tym nie wiedzieli, bo widzieli tych batofederowców, którzy z bolonkami kalecznymi sobie łowili niby na federa, napływające koszyki, zanętą, która w toni robiła zamieszanie i na tej podstawie później ktoś tam wymyślił, że to jest, ojejku, jakie faulowanie, nie? Więc dla mnie to jest słabe, że ktoś ogranicza mnie jako wędkarza na zawodach. Ja powinienem łowić gdzie chcę. To mam 10 czy 15 metrów stanowisko i jak komuś się pasuje, żeby łowić metr od brzegu, niech łowi od metr. Jak 5 to 5, jak 50 to niech łowi 50. To jest jego wybór. On ma 15 metrów brzegu i tyle. Wędka musi mieć kołowrotek oczywiście, musi mieć przelotki, to nie mogą być takie batofederki, że ktoś tam sobie małpo odpala, nie? Ale jak ja chcę szarpać się z wędziskiem, które waży, nie wiem ile tam, 400 gramów czy 300 gramów kołowrotek, plus wędka drugie tyle, ja mam półkilową wędkę i te ukleje chcę łowić, no to jest mój wybór. Tak powinno być. Trochę się rozgadałem, ale mówię Ci, to jest... Pytanie jedno, Mhm. jak jest takie łowienie, trzeba robić prowokacje na szybko, takie szybkościowe łowienie, że trzeba czasem poprowokować tą rybę do brania, żeby podciągnąć troszeczkę. To w jaki sposób Pan to robi? Bo widziałem u Kurzepy, że on nie robi tak, że wędkę trzyma w miejscu i podwija kołowrotkiem lekko, tylko on przesuwa wędką po armie albo nad armem, przesuwa tak o pół metra. Jest Pan zdania tego, że powinno się robić raczej tak, żeby przesunąć wędkę i ją z powrotem po odsunięciu tego zestawu z powrotem odsunąć to samo miejsce, co było, czy raczej nie ruszając wędką ściągnąć kołowrotkiem Nie, no to raczej ta wersja taka, że wędką przesunąć. Bo przesuwając kołowrotkiem nie jesteśmy w stanie, myślę, ocenić, ile się przesunęło. A jak mamy Federarm, no to widać na tym Federarm. Tu pytanie było o Myślę, prowokację, że słychać, no. tak? Mhm. Mamy pytanie o prowokację. No ile ten Federarm ma? Z pół metra, 40 centymetrów? Więc ja wiem, jak przesunąłem wędkę, to mniej więcej wiem, ile przesunąłem. A jak zrobię obrót czy pół obrotu, ja się mogę domyślić, ile przesunąłem. I tego... Wiem, o co chodzi. Poza tym mam wrażenie, że przesunięcie wędką, taki wykonanie ruchu wędką, można to zrobić bardzo płynnie, tak jakby no, przesunąć ten koszyk. Jeśli to się zrobi kołowrotkiem, tak mi się tylko wydaje, że mamy troszkę mniejszy wpływ na to, możemy tym kołowrotkiem za bardzo, tak jakby jak obracamy, to ten koszyczek tak szarpnie gdzieś tam. Ja to zawsze... To, że zasmuży, to ja bym się tego nie bał. Ja bardziej bym się bał, że jak gdzieś tam ten koszyczek za bardzo skoczy, żeby ten koszyczek nie trafił w rybę, żeby tak sobie myślę, że w ten sposób można popsuć sobie łowisko. Dobra, wracam do tego Tak. gruntowania. Nie, to chyba ten metr, co było dalej, to było optymalna odległość.
pytanie może być? Czy coś? Tak, dawaj. Panie dawaj. Adamie, jak pan nawija plecionkę, ile podkładu, bo zawsze jest z tym problem i często robi się broda przy zarzucie. Zaraz pokażę, bo Miałem branie. Nie. To taki żart. Bo miałem świeżo zrobione. To zwinę ten zestaw, tylko zaczepię sobie na klip. To jest według mnie idealne nawinięcie plecionki na kołowrotek. Tej podejdź zobaczyć jeszcze. Śmiało. To jest według mnie idealne nawinięcie. To można zobaczyć, jak jest dolna krawędź szpuli praktycznie jest wypełniona, natomiast ta górna krawędź szpuli, gdzie jest ten już taki rand wyraźny, bo ta krawędź górna to jest, ja tutaj może nie wiem, czy to będzie widać, ona odkądś tam idzie, to będę tak w bok pokazywał. Ona idzie w miarę płasko, tutaj mówię o tej krawędzi na tym poziomie, jak jest plecionka, ona idzie w miarę płasko i tutaj ta ostatnia część taka jest już skośna, no wiadomo, chodzi o to, żeby żyłka czy plecionka łatwo z tego kołowrotka spadała. To ja się staram wypełnić szpulę tak, żeby plecionka dochodziła do końca tego płaskiego przed tym rantem, żeby nie było tak, że plecionka gdzieś jest tutaj już na tym rancie spadającym. Zresztą przez to, co zwróciłem uwagę na samym początku na dolny rant szpuli, można powiedzieć, że to, no jakbym zaczął nawijać więcej, to by już zeszło poniżej tego rantu szpuli. No, dlatego tego nie chcę. A jak nawijam? Ja to nawijam, wszystkie kołowrotki Prestona mają dwie szpule. Ja to robię w ten sposób, że najpierw nawijam, mam gołą szpulę pustą, nawijam sobie plecionkę na szpulę, do plecionki wiążę żyłkę, jakąś starą żyłkę z zużytą ze starego kołowrotka, ewentualnie jak nie miałem starych, to gdzieś tam kupiłem sobie najtańsze żyłki, jakie były w sklepie za niewielkie pieniądze i tą żyłkę nawijam później, nawijam aż do momentu, że ta żyłka właśnie wypełni szpulę w ten sposób. I jak nawijam żyłkę czy plecionkę, to bardzo ważne według mnie jest to, żeby ta szpula się kręciła. Żeby nie było tak, że jak jest żyłka czy plecionka na szpuli, przepraszam, akurat to jest wieczko, nie mam tutaj żyłki, żeby ta żyłka tak jakby szpula stoi w miejscu, a nam ta żyłka z tej szpuli schodzi. Według mnie to jest błąd. Trzeba w ten sposób ułożyć, żeby szpula cały czas się kręciła. I ja to robię w ten sposób, że w domu czy tam w ogródku sobie biorę wiaderko z wodą, wrzucam szpulę do wiaderka i jak nawijam, to ta szpula po prostu w tej wodzie się kręci. Gdy jestem na przykład nad wodą, też to gdzieś na filmie pokazywaliśmy, wrzucam szpulę do wody i kręcę i ta szpula po prostu się w tej wodzie obraca i nawijam żyłkę. Jeżeli już wypełnię szpulę tak jak pokazałem, to wtedy odcinam nadmiar tej żyłki, zdejmuję szpulę, zakładam tą drugą zapasową szpulę i przewijam z powrotem. I wtedy najpierw idzie żyłka, później idzie plecionka i jest elegancko zawiązane. Jeżeli chciałbym wymienić na przykład za rok, to wystarczy, opisuję sobie każdą szpulę po nawinięciu za rok, czy tam tak jak ja plecionkę co 3-4 lata wymieniam, więc opisuję sobie datę i później na przykład wiem, że tu była plecionka 0,10, czyli jakbym, nie wiem, za 3 lata chciał wymienić plecionkę, to ściągam tą plecionkę, dowiązuję do tego podkładu, który jest 10 i wiem, że jak nawinę, to będzie pod rand. I tyle, no. Tak to robię. Stary ziołek, kiedyś siedziałem na zawodach to za Adamem, widziałem jak on łowił kleje. Polecam każdemu poszukać gdzieś jakiegoś filmu, jak on to robi. Dobra, Adaś, mamy godzinę 14, 02. Pomóc Ci? Nie, odplątałem. 14.02, więc została nam ostatnia godzinka. Więc Dobra. Tak jak mówisz, zobaczmy, czy da się te jazgarze łowić. Może nawet będzie propozycja, podpowiedź dla kogoś, kto tu na tych zawodach będzie. Nie? Czekaj, bo ja muszę jeszcze raz tutaj... Spoko. Ale myślę, że to już jest dobra taka odległość na te jazgary. Teraz jeszcze zarzucę, czy nie ma tam nic na dnie, żadnych zaczepów, bo myślę, że to już jestem na dobrej odległości. No, tu już ponad 3 sekundy, twarde dno. No, jakieś tam twarde dno, kamyczki są, ale nie ma jakichś wielkich kamyków. O, dopiero tutaj odsunąłem się. Myślę, że
Czekaj, ja nie będę też mierzył na kijkach. Jeszcze raz zarzucę, policzę liczbę obrotów, więc to będzie też taki wskaźnik, jak daleko to jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10. To mniej więcej było 11. 11 obrotów, no plus ta moja wędka. Kurczę, to jest prawie 13 metrów, więc nie wiem, ci co łowią na tyczkę dokładnie potrafią wygruntować, gdzie jest kant, ale myślę, że ten kant taki, że tam już to dno takie fajne jest, to wcale tak na tych 8-9 metrach to można się zdziwić. To jeszcze opadające dno jest. Więc ja jestem na 10 obrotach od brzegu. Załóżmy, no będę chciał łowić te, myślę, że to i będą jazgary brały, no. Więc biorę ten przypon, co urwałem go, tylko go skrócę trochę. Wojciech Schorek pisze, że 30 marca Grand Prix Okręgu Górskiego w Fiderze będzie na bulwarze. No ale to już będzie zupełnie inny. Tak, to inna woda będzie. To już będzie zupełnie inna woda. Wprowadzono jakieś zmiany w regulaminie Grand Prix Polski na 2025? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jakoś tego nie śledziłem. Przed zawodami pewnie się jakoś bardziej zapoznam z tym. Chłopaki, jaki wózek polecacie, aby załadować sprzęt, aby dojść na stanowisko, czy warto dołożyć i kupić z napędem? Zależy jak daleko musisz iść, no tak naprawdę. Tak, no zależy jak daleko, jaki kto ma budżet. Ja też już dzisiaj nawet mówiłem na tym live'ie, że ja jak mam iść z wózkiem, to mam wózek z napędem. Kiedyś musiałem, wtedy to nie miałem też jakiegoś jako takiego wózka, tylko miałem tam zestaw trapera, do którego się nogi montowało i musiałem tak jak na taczce targać. No to jak zrobiłem 3 kursy ze sprzętem, trochę raz z koszem, tam z torbami i jeszcze z czymś, no to jak doszedłem na drugą stronę, to już można było prawie mnie poskładać. Więc od tamtej pory powiedziałem, nie ma opcji, tylko wózek z napędem. Więc ja polecam z napędem, ale wózki też takie jak są czterokołowe, to też idzie to ogarnąć i w miarę wygodnie dojechać. No to też zależy jak daleko, to co Michał mówi. No. Byku, pozdrawiam Adam. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Byle brały, a teraz jakieś zawody będą na bulwarze? No mówią, że teraz w weekend, tyczkowe jakieś. Czekajcie, to ja jak już mam takie rybki łowić, to ja może jeszcze inaczej podejdę do tematu. Napęd jest super, jak ktoś ma na to budżet, to obowiązkowo. Przepraszam, Michał, No, że tak ci to spoko, biorę, ale ja muszę tak. No problem. Pierwsza no, sprawa, ogarniemy. muszę jakiś koszyczek wziąć. Taki malutki. No, także przed nami ostatnie 54 minuty live'a, o 15 będziemy na pewno kończyć. Ja tu jeszcze myślę, Adama namówię z kilka minut przed 15, żeby zapytał się kolegi obok, czy 2 słowa jakieś też może podsumowanie, czy będzie chciał. To też dowiecie się jak tam na tej linii tyczkowej, jak na tyczce. Chociaż mówię, no z tego co ja obserwuję, to ja nie zaobserwowałem ani jednej ryby. Nie, no jest dramat, naprawdę Ani jednej, jest dramat. nie? Jak tu przyjeżdżacie na tyczkę, to szykujcie się na dłubanie jazgaru. Jak tam, jakieś efekty, bo przez godziny trening tyczki mieliśmy. Brak. Jeszcze to co mówiłem, żeby to tylko u nas był brak, nie? Ale to jest kilku wędkarzy, 4 na tyczce i nic, 0. No ja tych innych wędkarzy to nie znam, nie kojarzę, ale Ramon ma medale z Mistrzostw Świata, no to nie jest naprawdę, to jest gościu z najwyższej póły, no. Remzes Marczuk, Elbląg, no. Ja jeszcze po koszyczki muszę, przepraszam, Spoko. ale muszę to zrobić. To co jak ustalaliśmy, no to niestety jest jedyna woda w okolicy, jedna z niewielu, gdzie po prostu nie ma lodu już albo jeszcze. To nie jest raczej dobry okres, bo woda zimna, lodowata. Ale z racji tego, że chcieliśmy zrobić długiego live'a, no to Ty gada, ja jeszcze na stronę pójdę, bo ja chyba nie chodziłem. dobra, to jest to, okej. To jest to miejsce po prostu takie, że jest super zasięg. Ja tu mam praktycznie 5G cały czas, wszystkie kreski, dlatego możecie cieszyć się dobrym odbiorem i dobrą jakością live'a. Tu macie tyczkarzy, możecie zaobserwować. Teraz by było śmiesznie, gdybym powiedział, możecie zaobserwować i ktoś by wyciągnął leszcze, nie? O, i to jest pierwsza ryba, którą widzę. I to jest jazgar. No.
Także niewiele więcej i lepiej jak u nas. Ile mniej więcej kosztuje kosz pod metodę razem z półkami itp. Byku, to kosze są naprawdę różne. Są naprawdę różne. Ja myślę, że ten, na którym siedzi Adam, to jest absolut. Kurczę, to trzeba by było dokładnie to podliczyć, ale myślę, że pewnie około, nie wiem, 5000, 5 z hakiem. Znajdzie jeszcze sztanszę, pewnie na nogach o mniejszej średnicy. To wszystko zależy od kieszeni. Kulka z napędem, możecie coś polecić ciekawego. Nie polecimy, Adaś sobie robił sam taki wózek. Polecam szukać używanych. No dlatego mówię, to wszystko zależy od tego, kto jak ma głęboki portfel, jaki ma budżet. Zawody nazywają się ecofishing. No, proszę. Są Holendrzy, no to myślę, że są to jakieś międzyzawody, można nazwać międzynarodowymi, no. Skoro są inne nacje. No to chłopaki się nałapią, no to mogą być bardzo ciężkie zawody. Co prawda do weekendu tu się może jeszcze sporo zmienić, ale mówię, biorąc pod uwagę to, że słuchajcie, no, tam jest Drużno, ono jest zamarznięte. Tam jest zalew, on jest zamarznięty. Michał, czy ja, przepraszam, że tak przyszedłem, Tak, że tak, to tak. Mhm. Z której strony ta woda by nie napłynęła, to będzie napływała bardzo zimna, lodowata woda. A to raczej nie będzie sprzyjać. Gdyby te zawody były za tydzień, jak jest Rybomania, to już inna bajka, bo tam od wtorku, środy pokazuje po 11 stopni, także no, woda jest zimna. Jeszcze wczoraj jak łowiliśmy, to normalnie kry co Tak, jakiś czas przepływały. przed chwilą wyciągnął Ramon jazgarka. No dobra, no jak mamy łowić te małe rybki, a zakładamy, że chcemy coś takiego sprawdzić. Ja sam jestem właśnie ciekaw, czy jak 2 ochoteczki, myślę, że nie większa przynęta. Trzeba wybrać raczej takie ochotki, które ładnie na tym haczyku będą się prezentować. Ja nie używam jakiegoś haczyka numer 22 czy coś takiego, to jest 18. Ale ta przynęta myślę, że ładnie na tym haczyku wygląda. Feeder EU Team brało coś? No niestety. Wybrałem malutki koszyczek, zobaczcie, tego typu. Zabudowany, to jest SK chyba. Do koszyczka glina. Spróbuję spod siebie, bo tu mówiłem o tym zarzucaniu spod siebie. Daję radę. Ale to coś nęciłeś, nie? Nie, nic nie nęciłem. Zacznę po prostu łowić. Okej. Tutaj jest glina z jokersem. Zobaczę, bo to, słuchaj, jak są te jazgarze, to tak Po prostu naprawdę będą brały. niewiele potrzeba. No jak za dużo narzucasz, to później ciężko jest te ryby złowić. Rozumiem. No. Byle brały. Przedwczoraj morsowałem, to faktycznie było mroźno. No. Ja żałuję, że nie spojrzałem na tym kaście, ile woda ma temperatury, bo tam jest ten parametr. No ale ja myślę, że to jest woda, wiesz, tam nawet nie, ja myślę, że to jest woda 1-2 stopnie, bo tu no, tak logicznie, no musi płynąć bardzo zimna woda albo z Drużna, albo z zalewu. Bo lód schodzi, tak? Bo luz chodzi, nie? Przemysław Janik, czy w pełni sezonu łowiąc na zawodach używa Pan glin, czy łowiąc czystą zanętą? W pełni sezonu, czyli domyślam się, że wiosna, lato. No ja przeważnie łowię zanętą. Przeważnie. Zdarza się, że gdzieś tam jakieś mieszanki robię zanętę z gliną, ale przeważnie nawet jak robię jakąś mieszankę, to jest no rzadko kiedy naprawdę jest mieszanka inna, znaczy mieszanka bardziej uboga niż pół na pół. No to naprawdę rzadko kiedy. Jak robię mieszanki, to przeważnie jest więcej zanęty niż gliny, ale najczęściej i najchętniej lubię łowić na zanętę. Stary ziołek pyta się, czy czystą glinę masz. Mam, no właśnie przygotowałem tutaj, pokazywałem. Dobra, a ja sobie idę Glinę już z jokersem i odłożyć na statyw. tak, teraz tak chciałem, no. Ale to taka czysta rzeczna, czy torfową? No to jest z ziemią torfową wymieszana. Tylko czokerca tyle o ile. Fajna konsystencja taka szybkowa. Jest przyszane przez 2 mm sito? Czy Przez trójkę nawet. trójkę? Mhm. Dodatkowa to jest glina.
Lorenza. Już było brane? Wiesz co, ja teraz to chcę dosyć często przerzucać, Michał. Aha, okej. Coś tam się działo, ale widzisz, o co tu się dzieje też. Tutaj płyną też jakieś rzeczy i po dnie coś tam się turla i Stardziołek pisze, może daj troszkę zanęty. No właśnie to teraz chcemy sprawdzić coś innego. Wiesz, co, cały dzień łowiliśmy, staraliśmy się łowić na zanętę, nic się nie działo, więc teraz chcemy sprawdzić, czy da się tu sukcesywnie po prostu odławiać te jazgarki. Z racji tego, że są jutro, w weekend są zawody, może to się komuś przyda. czekaj, co tu mi się wydarzyło? Słuchajcie, 2 łapki jeszcze i dobijamy do 100 łapek, także super. I ostatnie 45 minut dla Was. Padliście sporo do maczu z Lublina wcześniej, czy Nie, tak po prostu jak z pudełka wyjeżdża? tylko że ziemia była mokra. Aha. FS Bartek, jak oceniasz firmę Feederbite? Firmę? No, Bartka Lelka firmę? O tą chodzi? Tak? chyba lelek, nie? Nie znam zbyt wielu produktów, więc no trudno jest mi powiedzieć, ale tak ogólnie to na plus, więc trudno jest mi powiedzieć. No znam Bartka, więc facet jest zaangażowany w wędkarstwo. No, nie przypuszczam, żeby jakiś chłam robił, ale nie używam ich produktów, więc tam pojedyncze jakieś gdzieś tam kiedyś jakąś styczność miałem, więc trudno jest mi powiedzieć, żeby wiarygodną opinię wydać. Ale nie bałbym się tych produktów. 106 łapek, tak, widzę, dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Kuna dyrektor, dziś tych ryb tu nie ma, za to jutro się uzbiera, bo nęcone było w nocy, ichtiowate tu przypłyną na śniadanie, się rozmnożą. No jutro też, słuchajcie, jak zawody są tutaj w sobotę i w niedzielę, to na pewno się znajdzie wielu wędkarzy, którzy jutro przyjadą na trening. Dzisiaj już coś tam do tej wody zostało wrzucone, jutro wędkarze coś wrzucą, więc ja myślę, że na zawody, Myślisz, nie że wiem, czy pomimo będzie jakby- Eldorado, No, ale no myślę, że będzie lepiej, raczej Tak? gorzej nie będzie, no. Ale nie rezygnujcie z taktyki na jazgarze. Linię jazgarzową obowiązkowo trzeba sobie zrobić. byleby brały, szkoda, że woda troci zamknięta w Gdańsku, bo może lepiej by było. Może. Kosmonauta z Kambodży. Czy żyłka Reflo Power nadaje się do metod Federa? Oczywiście, znaczy jako przyponowa, tak, czy nie? O to. Nie wiem. No ja Reflo Power, nawet i dzisiaj ten przypon, co mam, to mam na Reflo Power, to jest żyłka, którą ja stosuję do wykonywania przyponów. I do metody, i do klasyka, a jako żyłka główna, no to Sinking Feeder Mono. Michał, nie wiem, czy mnie słychać, bo tam ten mikrofon taki Nic schowany. nie piszą, wiesz? A, no to dobrze. Masz tam mikrofon, więc on ładnie, dosyć łapek jest pod brodą. Kurczę, szkoda, że nam tego lewa przerwało. Jestem ciekawy, od czego to jest zależne, bo tak patrzę, to przerwało go tak mniej więcej równo po 4 godzinach. Albo nie, po 5 godzinach. Nie, po 4, bo tu mamy 70 minut. Nie, ale poczekaj, ty mówisz, kurczę, po tam 5 coś na godzinach. dnie jest, zobacz, już któryś raz Czyli wyciągam to są coś na śmieci na dnie, dnie. więc być może tam przy tym kancie są po prostu jakieś nierówności. Więc zaraz będzie być może, jeszcze raz spróbuję tutaj, jeżeli znowu coś podciągnę i złapię, to będę chciał uciekać z takiego miejsca, gdzie na dnie są takie nieczystości. Tu piszą, że po 5 godzinie, tak, no tak mi się wydaje, bo to będzie 7 godzin live'a, więc po 5 godzinie nam go przerwało. Ciekawe. Może to jest jakiś limit dla kanału z tyloma subskrybentami? Nie mam pojęcia. No tak, bo ty Będę musiał powiedziałeś poczytać, bo po to bardzo 300, dziwne, że po po prostu 300 przerwało. minutach. Nie? Nic nie wciskałem, nic nie robiłem. Kosmonauta z Kambodży, ok, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Stardziełek, może masz w ustawieniach coś takiego ustawione? Nie mam pojęcia, to jak mówię, to pierwszy raz. Ja i tak się spodziewałem, o Jezus, zdecydowanie więcej problemów technicznych niż jest. Mikrofony trzymają, nie wyłączyły się, więc jest jakby super. Problemów technicznych naprawdę jest mało. Już teraz jestem mądrzejszy i mówię, mam z boku laptopa, więc widzę, czy się Adam rusza, czy się nie rusza. Teraz akurat tu odłożył, a tam dopiero pije. Tak? Takie jest To opóźnienie? opóźnienie, to tak, normalne.
Feeder EU-Team. Byłeś kiedyś na elektrowni w Rybniku? Nigdy nie byłem. Nigdy tam nie łowiłem. A kiedyś podobno tak właśnie, jak było zimno, jak oni tam jakoś, nie wiem ile tej wody teraz zrzucają, ale kiedyś to tam super łowienie właśnie zimą było. Jakie to są mikrofony? Stary ziołek, wiesz co, nie pamiętam, to jest jakiś boja. Ale nie pamiętam, przepraszam, nie ten. Nie wiem, czy znasz niemiecki? Bo to jest jakieś pytanie. Was das für eine Spreche? Nawet nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Ja nie rozumiem, sorry. Marek Kowalik, jaka średnica żyłki przyponowej do jakiej wielkości haczyka pan wiąże? To jest też bardzo dobre pytanie. Nawet niedawno jakoś z kimś taką rozkminkę sobie robiłem o przyponach. Dużo pytań jest? Mam się Nie, na razie pusto. Czy raczej, no to trochę to będę gadał. Poczekaj, wiem, Bo- to znaczy, co to jest za język? To Feeder EU Team, jak masz jakiś translator czy coś, to możesz odpisać panu, że polski. Już możesz gadać. Polisze. Polnisze. Polen. No, O, Ramon coś holuje. Zobacz, Jazgar jest. czyli drugi Asger. No. Kurde, bo już mnie zamotałem się. O czym ja mówiłem? Jaka średnica żyłki przyponowej do jakiej wielkości haczyka? Właśnie ja sobie teraz bardzo to uprościłem. No, uznałem, że, Ile że oktan muszę... w tym termosie? Co? Ile oktan w tym termosie? A ta malinówka, to było powiedziane, że to do herbaty, ale słuchajcie, jestem czyściuteńki, musicie mi uwierzyć. Dopiero wieczorem, jak przyjadę do domu, to spróbuję malinówki. Musicie mi uwierzyć. No dobra, to wracając do tych przyponów. Postanowiłem, że uproszczę sobie swoje wędkowanie, żeby nie było tak jak jeszcze za czasów spławikowych, gdzie no, w spławiku tych przyponów trzeba mieć trochę więcej, bo różne długości przyponów, różne haczyki. I na przykład było tak, że na przykład jakiś tam haczyk, jakiś model wielkość 18, no to na przykład miałem go zawiązanego na żyłce 008, jak będzie bardzo słabo 009, jak będzie normalnie, albo jak będzie bardzo dobrze, to na 10. Jak 20 to tak samo, na tam 0,7 na przykład, 0,8 jeszcze. I na różnych średnicach miałem powiązany ten sam haczyk. W Federze uznałem, że to jest przegięcie, to nie ma znaczenia, nie skupiaj się na tym Niemiec. I najczęściej łowię na haczyki N20 i się zastanawiałem, na jakich żyłkach powiązać ten N20. No ale z pomocą przyszedł katalog Prestona, bo N20 Preston ma gotowe przypony na gotowych żyłkach, więc sobie pomyślałem, no skoro ktoś z Prestona, przypuszczam, że to był Likery albo jakiś, nie wiem, The Ship, no ktoś mądry wpadł na to, opracował, do jakiego haczyka jakie żyłki, no to ja po prostu ich zdublowałem. I wiem, że haczyki 16 i 18 N20 są na żyłce 0,11, haczyk 14 i 12 jest na żyłce 0,13, a haczyk 0,10 mam na żyłce 0,15. I tyle. To jest takie proste. Albo syf, albo syfojazgarz, patrz. Jest Asgarek. Może jakaś fala jest. Nie, ja tu bliżej tą gliną Aj. zacząłem, więc myślę, ja wcześniej no powiedziałem, że te jazgarze myślę, że w miarę regularnie można by było łowić. No tylko Jokers, ochoteczka. Ciekawe jest to, że nie było sygnalizacji żadnej, Za więc długi, a to- nad tym trzeba popracować. Łukasz Zawadzki, spędzony czas z Wami to czysta przyjemność. Pasja z jaką a Pan Adam opowiada o wędkowaniu, to tak jakby słuchać e-booka. Bardzo fajnie spędzony czas. Lizak cały zostanie na następnego live'a. Pozdrawiam. Dziękujemy. Bardzo miło, dziękuję. Hary, chwilę mnie nie było, wpadły dodatkowe leszczyki. To jakiś żart, czy co? Nie, no bo my powiedzieliśmy o Tak. tych dwukilowych leszczach. Nie było żadnych tych leszczy. Słuchajcie, nie żartujcie sobie tak dzisiaj. Nie, no słuchaj, może Wiem. ktoś usłyszał 2 leszcze, nie wie, że my jesteśmy śmieszki, chichoszki, żartownisie i się wygłupialiśmy. Nie było żadnych leszczy. Niestety, no niestety. Przemek, takie merytoryczne filmy bez ryb są 100 razy lepsze niż filmy bez treści z masą ryb z komercji.
Coś w tym kurczę może jest. No ja myślę, że z tego live'a to kurde, jakby tak go przesłuchać od dechy do dechy, to można naprawdę wiele ciekawych informacji wyciągnąć. Tak jak myślę, nam że powiedziałeś, też żebyś na jeszcze przykład a przyjechał. propos tego łowienia, tych jazgarzy, to jest... Jazgarz to bardzo często, to branie to wygląda w ten sposób, że jest branie, I koniec. on już wisi i nie daje o sobie znać, aż go wyciągniemy, Tak. więc przez to, że ja się patrzę na kamerę i co jakiś czas zerkam, to właśnie w tym momencie może być tylko ten moment taki wskazania. Także na razie będę się skupiał na szczytówce. Jasne, ja tylko poinformuję, że mamy ostatnie 35 minut live'a. Krzysztof Cieszyński, ja też dziękuję, super live. Fajnie, naprawdę, bardzo się cieszę, że się podoba. Czy ja mam jeszcze herbatę? Ja nie widziałem chyba, znaczy nie widziałem, no może też nie obserwuję, ale nie widziałem takich całodniowych, długich live'ów gdzieś tam z wędkarstwa oczywiście, nie? Czyli co, jesteśmy pionierami? No pewnie nie, no pewnie ktoś to robi, ale nie widziałem. Jak widzieliście, to możecie dać znać w komentarzach. Ktoś się pytał, jak długo trzyma termos. Zależy, ile malynówki jest w środku. Jak długo trzyma termos ciepło. To Paruje, zobaczcie, nie wiem, no. czy to widać, Widać. ale tu cały czas para leci. Już tam prawie nic nie ma, więc im bardziej pusty, tym szybciej traci. No to ile on jest nad wodą? Już 6 godzin myślę, że jest nad wodą. Bo ja o 6 z groszem przecież 7 groszy. tu A, że przyjechałem, zrobiłeś ale go, robiłem no. to... No to ja tak samo. 7 robiłem. Ja tak samo, kurczę. I cały czas jeszcze, no to nie jest takie, że to jest gorąco, że ja nie mogę tego do buzi wziąć. Tak jak od razu pierwsze nalanie, no to parzy język. Teraz jest takie, jest ciepłe, ale można już pić. O, Michał to w ogóle ma bardzo O. gorąco. U Michała jest wrzątek trochę cieplejszy. No bo ja mnie raz otwierałem, nie? No to logiczne jest. Ja nie jestem w stanie tego wypić bez siorbania. Nie jestem po prostu, a też robiłem koło 6. Dobra, Igor mam... Ciepluński, na co wolisz łowić spinning czy grunt? Feeder, Adam to feeder. Tak, zdecydowanie. Metoda gruntowa. Harry, nie było uśmieszków przy leszczach, więc wiara na słowo dla autorytetów. Super, bardzo dziękujemy. Dobrze, Dlatego zagraliśmy. nie, ja później od razu sprostowałem, że żartuję, Tak. puściłem oko, ale może byłem źle zrozumiany, więc prostuję, nie było leszczy. Siwy feeder, robią na Twitchu takie live'y, ale co, wędkarskie robią takie live'y na Twitchu? Daj znać. Kosmonauta z Kambodży. Panie Adamie, czy w zawodniczym podejściu Pana do zawodów stosuje Pan melasę, czy raczej się już odchodzi od tego specyfiku? W takim zawodniczym wędkowaniu to rzadko stosuję melasę. To rzadko. Gdzieś tam jak rzeczne łowienie by było, to można się tam pokusić, żeby tą zanętę trochę tam dodać tej melasy. Ja nie wiem, czy to jest... Być może popełniam jakiś tam błąd, ale nie stosuję. Siwy pisał, że tak. A jeszcze jakbyś mu napisać, kto takie robi live'y, to ja sobie z chęcią jakieś retransmisje zobaczę. Chociaż ja nie wiem, że na Twitchu można retransmisję oglądać. Ja tam nie jestem Twitchowy. Ty, a co wy na Twitchu? Co to jest na Twitchu? No taka platforma do streamingu. Tak? No ty dzisiaj A jesteś, to jest coś ty takiego? dzisiaj jesteś streamerem. Pato streamer. 34 minuty, słuchajcie, mamy 120 apek w górę. Jak uda Wam się dobić do 150, to jesteście wielcy. Starziłek, fajniejsza od YouTube'a. Co fajniejsze od YouTube'a? Twitch czy fajniejsze od YouTube'a? Kurczę, ja tam kilka razy się na tym Twitchu oglądałem, ale jakoś mnie tak nie przekonało. To jakby jeszcze będą kazali mi na Twitchu konto otworzyć, to... Bartosz Szumidło, cześć chłopaki. Cześć Bartku. Marcin, jest dużo super materiału, pół Czechosłowacji, prawie pół Polski przyjechałem z Wami i się nie nudzi. Dziękuję ponownie. No to jest super. Nie? Ty, poczekaj. Zwróćmy uwagę na jeden fragment tego. Nie śmieję się z tej osoby, żeby ktoś się na mnie nie obraził. Pół czego przejechał? Pół Czechosłowacji i prawie pół Polski. Ty czujesz, ile on jedzie? Wiesz, od jakiego czasu nie ma Czechosłowacji? Bo wiem. To my tu po prostu jesteśmy 80, 90 rok. Bracie, dzięki Ci. Robert Kucaj, pozdrawiam serdecznie Adama, do zobaczenia. Do Do zobaczenia. zobaczenia. Siwy Fider, we Wrocławiu 3 osoby znam, podam Ci na priv. To fajnie, dzięki, podeślij.
Kosmonauta z Kambodży, podbierak można już złożyć. No wiedziałem, że na Was można liczyć, ale to prawda, ja naprawdę się nie obrażam. Ale przydał się chociaż do wyciągnięcia butelki. Andrzej Medriwarko Kanoe. Od kilku lat na żywo oglądam relacje koreańskich wędkarzy. Kurczę, fajnie. O, Ale w Polsce nie widziałem, jakby mówię, no chyba, że ten Twitch, bo to jest platforma po prostu ze streamingu, więc może tam gdzieś te rzeczy robią. Ale na YouTubie nie widziałem, pewnie coś to robi. Hary, pakować się, bo jeszcze słońce doczekacie. Kulka, chłopaki, kiedy jakiś wypad na fajne duże karpie lub amury? Nie wiem, ja powiem szczerze, że kurczę, do maja raczej nie. O, może w ten sposób. no ale może ktoś inny Znaczy, z ja mówię z Adamem, tak. Chodzi mi, że z Adamem. Starziołek, Adam, pakuj się i wracaj, bo jutro impreza. No, ja dzisiaj wieczorem wrócę, a rano, tak, rano robota w sklepie. Od rana, bo to cały dzień. Wędkarze morscy w Korei. No super, fajnie. Wędkarze morscy? No, Naprawdę? tak napisał, no. A to Łukasz tak jak- Lici, jaką sztycę 4,5 metra byś polecił, mocną i lekką? Marcin napisał, że ta Czechosłowacja to tak jak te dzisiejsze leszcze. No, widzę, że Marcin ma dobre podejście do żartów. No to jest mi miłe. Sztyca 4,5 metra, Dobra, mocna i lekka. sztyca 4,5 metra. To taki wariant będzie ruchomy, bo polecam sztycę z serii Response. Tam jest Response Ultra, flagowy model, najwyższy, najlżejsza. I jest jeszcze Response Competition, niewiele cięższa, naprawdę niewiele, a dużo tańsza. Chociaż też nie tania, ale dużo tańsza od tej Ultra. Zrobione na tym samym czpieniu, bardzo podobnie, tak jakby bardzo podobna masa. To są 4-metrowe sztyce, gwint jest na 2 elementach i do tego można dokupić metrową dopałkę, wtedy ma sztyca 5 metrów. Więc można ją stosować albo taką jako 4-metrową po odjęciu jednego elementu, bo ona ma w 2 elementach gwint, więc można też stosować po odjęciu tego elementu jako powiedzmy taką 3-metrową sztycę, krótką, taką szybką do takiego łowienia krótkim jakimś wędziskiem. No albo po dołożeniu do pałki 5-metrowa, długa, sztywna sztyca. To też dobry komentarz, bo Robert Papuziński to od rana z nami jest. Do zobaczenia na Nerbomanii, powoli trzeba się zabrać za coś pożytecznego. Przemek Kowal, na bezrybiu jazgasz ryba. No i znowu jest chyba jazgarek, ale zobaczcie, no odwracam się, nie widzę Tak, nie brani. ma sygnalizacji. Blade, okonek. witam chłopaki, jak łowy? No to są właśnie dzisiejsze łowy. Przemek, Absolut 5K, cały Majden Adama to z 15K pewnie. Nie wiem, tu było pytanie w ogóle właśnie, ile tak mniej więcej o taki koszt, te masy, półkami i tak dalej, jak to cenowo może kosztować? 15K to mi się nie wydaje. Nie, No no przesadził ktoś. tak, myślę, że no najdroższy koszt będzie, ile Absolut kosztuje, to zależy Nie mam jaka teraz jak cena. sprawdzić, ale 4000, 4 z hakiem pewnie? 4700, okej. tak? No ale pewnie są takie momenty, że można to kupić taniej, no ale liczmy po takich cenach. Nie, do 4 w promocji. Dzisiaj mi się wyświetliło, że gdzieś w jakimś sklepie 20% na Prestona, więc pewnie jakby odjął, no to powiedzmy tą 4. Plus te półki wszystkie. Ja tak No nie parę wiem, tysięcy wyjdzie, słuchajcie, no, 6, 7. no w 7 to myślę, żebyśmy się zmieścili tutaj. Fitter EU Team. Dobra, pozdrawiam i życzę dużych ryb. Na razie. Pozdrawiamy i dzięki, Tak. że byłeś z nami. Duże ryby to raczej już nie dzisiaj, ale jakby Ja coś powiem a propos tych cen, nie? To no, są wędkarze na pewno, którzy nie potrzebują jakiegoś tam takiego siedziska, na którym ja siedzę, nie potrzebują bocznych tacek, więc no, tacy wędkarze nie będą zainteresowani takim sprzętem, ale no, są wędkarze... Ktoś mówi coś?
A, piesek jest, tak? A nie przeszkadza nam. Nie, Spokojnie. absolutnie. Przemek S. Adam, na prąd coś złapiesz, polecam szczycę węglową. Nie, lipa. Małe ryby. Mały Krzychu oglądam od początku, ale trzeba lecieć do roboty. Dzięki za live. No i dlatego ja tak myślę, że te takie między 6 a 7 godzin to jest... Byśmy mogli skończyć na 6 i też by było spoko. Mhm. Jeszcze a propos tego sprzętu, więc jak ktoś nie łowi jakoś tak zawodniczo, on musi dojść do stanowiska, no to taki sprzęt to jest zbytek, no to niepotrzebny jest. Natomiast jak ktoś łowi w zawodach, no i chce już mieć dobry sprzęt, no to słuchajcie, ja naprawdę na różnych koszach w życiu siedziałem, różne kosze w życiu widziałem, różne półki boczne widziałem, ale tej klasy sprzętu nie widziałem, no naprawdę nie widziałem. Ja nie chcę wymieniać firm, żeby komuś tak jakby, no to nie jest moim zadaniem, żeby powiedzieć, że to jest tam gorsze od Prestona, ale mogę zachwalać Prestona. Kosz jest bardzo stabilny, bardzo wygodny. Zobaczcie, ile godzin ja na nim siedzę. Ja nieraz wychodzę rano na ryby, wracam wieczorem, siedzę cały dzień i mnie tyłek nie boli. Bardzo idziesz, wygodny. O Tak, no Jezus. nie mam czegoś takiego. Więc no coś za coś. No trzeba wydać te parę tysięcy, ale to jest komfort. No. Czy ten No i parawan, to jest który się wydatek na lata, nie? Wiesz, To jest sprzęt na lata, tego się tak. co roku czy co kilka lat nawet nie wymienia. No. To można skompletować, nie wiem, w jednym roku kupić sobie kosz i jedną półkę, później coś tam dokupić, później coś tam i zbudować sobie bazę. No jak gdzieś tam publikowałem swoje zdjęcie, czy w rozmowie mówiłem, jak ja jeździłem na ryby, jak pokrowiec mój na wędki, to była tuba taka tekturowa, która była owinięta szarą taśmą, żeby była wodoodporna, żeby tak szybko na deszczu mi nie... O, to było najmocniejsze branie z Ła, dzisiejszych. Czułeś. Może okoń. Nie, O całe Jezus szczęście, Maria. jazgarz, sandacz. Dzisiaj mamy metody na sandacze. No to co powiedziałem, że tutaj bliżej można, jokersi, Ale się przynajmniej potwierdziło, nie? można te jazgarze jakoś tam odławiać. To nie jest jeszcze takie tempo, myślę, super zawodnicze, więc nad tym na pewno trzeba by było popracować. Nad wielkością koszyczka, może ilością jokersa, może jeszcze mniejszy haczyk, no bo ja tutaj mam 18N20, to jest taki, no powiedzmy jak na jazgarze to dosyć duży haczyk. Więc jeszcze pewnie są takie elementy, które można tu by było poprawić, udoskonalić. No ale dla takiego zwykłego wędkarza no to nie jest jakoś porywające wędkowanie. Harry, celować w okno na drugiej stronie, może ze stołu jakąś rybę zdejmiecie. Haha, żart oczywiście, szacun. Ale po drugiej stronie to tak ciężko. Nie ma okna, no. Nie, ale tam jest facet, czy on je kanapkę, czy tam piesek z nim jest, nie? To jemu z okna. I on ma otwarte okno. Rafał, mam sztycę Respons 3 metry, zajebista. No to Respons 3 metry to jest ta karpiowa sztyca, a jeszcze te Competition i Ultra, no to są 4, jeszcze tak jakby jeden element. No to słuchajcie, naprawdę, to jest sztyca petarda. Robert Papuziński, my kosz zmieniliśmy, ty miałeś coś pożytecznego zacząć robić. My kosz zmieniliśmy z 22 kg kolmika na 10 kg Lorenza. Stary ziołek, sprzedałem kosz Matrixa, bo mi kręgosłup od działania wysiadł, teraz mam fotel Prestona, jest już ok. No dlatego słuchajcie, a propos doboru sprzętu, każdego sprzętu, no to jest, każdy ma swoje jakieś tam preferencje, każdy musi, dlatego no są różne opcje, są lekkie kosze, są ciężkie kosze, ale dzięki temu bardziej stabilne, bardziej wygodne, no każdy musi dopasować do siebie, do swoich potrzeb to, co używa. 23 minuty ostatnie live'a. Ale ten jazgar, wy tego nie widzieliście pewnie. Nie. Nagiął szczytówkę jak płoć za najlepszych czasów. Naprawdę. Bo te wcześniejsze, tak jak mówiłem, to pierwsze branie, co tam spudłowałem, to też było takie w miarę widoczne. Później jakieś te brania jazgarze to były takie, czy tego okonka to było takie, widziałem ciach i cisza. Cisza. O, a tutaj tak jakby te jazgarze się nakręcają. No ja przecież nic nie nęciłem, tylko wrzuciłem te koszyczki. Wojciech Tchorek, wywiad ze spławikowcami. Może zapytasz się, nie? No mogę podejść do Ramona.
Co prawda ten mój angielski jest dosyć kaleczny, Nie ale przesadzaj. Możesz się zapytać po prostu, czy nie ma nic przeciwko temu. Jak się tam znajdzie tą chwilę na live. dobrze, a to daj mi znać kiedy. No, zostało 22 minuty, myślę, że jeszcze z 12 minut. No tak, no bo o czym gadać, no żebyśmy gadali jakby facet złowił Tak, 10 leszczy, Tak, no to można było o moglibyśmy czym nawet go gadać, a tu raczej będzie kilka coś tam zdań i zagadać, ale nie będziemy gadać. tyle. Więc Weź mi i opowiedz, jak że ci po się prostu- łowi w Polsce 5 jazgarzy w 5 godzin, czy w 3 godziny, nie? Więc pozwólcie po prostu, że tak, ale na koniec. Ustawiliśmy sobie deadline do 15, więc dobijmy do tego deadline'a. Tak, ja muszę też kończyć, muszę zwinąć ten swój mandżur i jeszcze dojechać za Warszawę. Harry, jak Adaś będzie miał chwilę, to z programem Kołowrotek Was odwiedzimy na stoisku. Zapraszamy. No pewnie się taka chwila znajdzie. No na więc 100%. No. Pewnie i tak, jak gdzieś tam w którymś gdzieś się wcześniej przyjedzie, się wszystkie stanowiska przejdzie jak rok temu, nie? Robert Reyes. Są zawodowcy, będzie leszcz? Zwiadowcy, przepraszam. Są zwiadowcy, będzie leszcz. O, no to dobrze, dobra. Mi się wydaje, że te zwiadowce to dzisiaj... Tak, to tutaj tylko zwiadowcy zostali. Ale tak jak mówisz, nie? Nie ma ryb. To, co mi się pokazywało, to były jazgarze okonki na 100%. Teraz to wiem, nie? Tylko okonki mogą nie chcieć, bo nawet tego malutkiego, co wyciągnąłeś, on był dosyć gruby, jak na swoje rozmiary. Słuchajcie, no ja mam wrażenie, że przez te moje kilkadziesiąt lat łowienia tak, no zdarza mi się oczywiście też pomylić i to nieraz za często, ale tak myślę, że mam takie troszkę wyczucie, czy coś tam w tej wodzie jest, tylko że ja popełniam jakiś błąd i ja się do tego przyznam. Ja nie mam z tym problemu, żeby powiedzieć, że się pomyliłem, ale też no mam nieraz takie wyczucie, że po prostu łowię w studni, że wiem, że nie ma tych ryb. A tutaj tak jakby no nie było takiego momentu, ani razu podczas dzisiejszego łowienia, żebym miał jakiś taki chwilę takiego zastanowienia, a może tam gdzieś jakieś płoteczki czy krąpiki gdzieś były, nie? No nie było dzisiaj takiego momentu. Przemysław Witbor, super, cieszę się, że się spotkamy na Rybomanii. Jasne, śmiało, zapraszamy wszystkich, naprawdę. No, my tam będziemy, znaczy my, Adam tam będzie i reszta chłopaków dla Was. Przemysław Witbor, załóż kukurydzę i potrzymaj trochę dłużej w wodzie. Kurczę, próbowaliśmy, no. Tak jak Adam mówi, po prostu wygląda to tak, jakby tu nie było innych. O, masz, znaglaj hol. Słuchajcie, zaczep złapałem, ale numer. I to za koszyczek chyba niestety. Tak, aż tak? No. A co, czekaj, odstrzel, jak są kamienie. Powinien się odstrzelić. Jak jest za koszyczek. No muszę tylko odpiąć z klipa niestety, Aj, ale no tak. inaczej. Zrobię sobie znacznik, mam markerek, żeby z powrotem... Dobra, po kolei powiem. Złapałem zaczep i wydaje mi się, że zaczepiłem koszyczkiem. Więc muszę odpiąć... O, już odpiąłem. Holender. Czekajcie, przepraszam, ale muszę jeszcze tutaj zapiąć. Muszę odpiąć z klipa, żeby trafić później w to samo miejsce, to sobie po prostu zaznaczyłem markerkiem, odpinam z klipa, cofnę sobie wędeczkę tutaj do plecionki i spinningowym sposobem będę się starał odstrzelić. Odstrzelenie polega na tym, że tutaj trzymam plecionkę, drugą ręką palcem naciągam i puszczam gwałtownie. O, i udało się zwolnić. Mam nadzieję, że teraz gdzieś nie wpadło w następny kamień. Mam zaznaczony tu trochę słabo, to było zaznaczone. Gdzie ja zaznaczyłem? Ale mówiłem, że odstrzelisz, jak to koszyczek sam to... Miałem gdzieś zaznaczony kawałek plecionki. Mam nadzieję, że go nie... Gdzie on jest? A, idzie tam, dobra. Mam zaznaczoną plecionkę, więc mogę z powrotem w to miejsce trafić, więc zapinam za klip. I zestaw odzyskany.
Tutaj ekspert TV pisze, panowie podejdźcie do Ramona, niech pokaże wam zestawy, na ile gram, rozłożenie śrucią, długość przepodu, haczyka. Z góry dziękuję, organizator zawodów, oglądają was też spawikowcy od rana. Ale ja myślę, że nie będzie pewnie takich szczegółów zdradzać. No, Ja są nawet- zawody zaraz, nie? Tak, ja nawet nie chciałbym Tak, tego. ja Słuchajcie, będziemy Ramon to pytać. jest mój kolega i ja takich rzeczy, no przepraszam was, ale No. nie zrobię. Ja sobie bardzo cenię to, że on chciał tu do Polski przyjechać, pokonał, nie wiem, no długi dystans, wydał na to pieniądze, więc no ja go na takie rzeczy, przepraszam, nie będę namawiał. Tak, no tym bardziej, że to mówię, no, że zaraz są zawody, nie? Tak, no bo on tu przyjechał po to, żeby się do zawodów przygotować, więc nie przyjechał dla Przyjechał po to, przyjemności. żeby wygrać zawody, no jakby. Tak, myślę, żeby przyjechał dla przyjemności, to bez problemu, to jest otwarty facet, można było z nim pogadać, ale no przed zawodami, sorry. Blade 9324. Adam, co powiesz o waszym krześle Preston Ignition? Dobry wybór na amatorskie wędkowanie? Tak, naprawdę, to fajny fotel jest. Nawet macie, Ignition to co film robiliśmy, co Tak, teraz się łowiłem tak, z niego. tak, No tak. fajny. macie bo na jest- kanale. Jeden film taki jest produktowy, gdzie on opowiada o tym fotelu, a drugi jest taki cały jakby film z łowienia. Nie? Na taki kurde, na takie amatorskie wędkowanie, jeszcze gdzieś tam szybko. Petarda, Petarda, naprawdę nie? petarda, no. Tam jeszcze on jest w pakiecie z boczną tacką, z tego co pamiętam, z Federarmem i tym i uchwytem. uchwytem Jest pod turką. super. Michał Lake, dzięki za miłego live'a, miło spędzone ponad 6 godzin, do zobaczenia na Rymanii. Dziękuję Do bardzo, zobaczenia. do zobaczenia. Nam zostało 16 minut, więc też gdzieś tam powoli już zbierzamy do tego końca, do brzegu. Igor, cześć, proszę powiedz, jak dobierasz OZ szczytówek w zależności do uciągu i ciężaru koszyczka. No to już podobne pytanie było tutaj na live'ie. No, nie wiem, jest dużo pytań czy nie? Nie, możesz Nie ma. odpowiedzieć. Staram się dobrać możliwie jak najlżejszą. Chodzi o to, żeby ona jakoś tak bardzo się nie wyginała, no to więc to zależnie od uciągu i zależnie od koszyczka, ale ja głównie patrzę na to, jak tam ta szczytówka się wygina. Też trzeba patrzeć na to, że też zależnie jakie ryby się łowi, no ale przeważnie załóżmy w rzece łowi się jakieś leszczyki, krąpie, czyli jakieś tam ryby, które pokazują brania, więc przy najlżejszych, jakichś tam niedużych uciągach 40-gramowych, no to no szczytówki poniżej 1 uncji czy 1,5 uncji, no to raczej nie mają miejsca bytu u mnie. A jak jest duży uciąg, no to nawet szczytówki ponad tam, nie wiem, 3 uncje, w skrajnym przypadku myślę, że nawet ze 4 uncje można założyć, więc to jest zależne od uciągu. Takie ryby jak leszcze, jak ta szczytówka jest trochę wygięta, takie odbicie szczytówki to jest to, że leszcz przesunął koszyk. A jak przesunął koszyk, to dostał już haczykiem w twarz. No. Więc jak jest za miękka szczytówka, to ona też nie będzie miała siły, żeby odbić. Tak? To też musi mieć kawałek szczytówki, żeby był ten efekt takiego, powiedzmy, zacięcia wstępnego. Tylko żony się nie mylą, mogą się jedynie przejęzyczyć. Przemek, Ignition czy Absolut? Absolut, który fotel? To jest pytanie? Tak, no. Ojejku, no to zależy, Zależy co od kto portfela, chce. No. prawda, no. Ignition jest lekki, poręczny, tani. Chyba pasuje do niego podnóżek Pasuje, od tak, Inception. no. Przepraszam. No i Ignition ma 30, tak? Nogi? I jest na nogach 30. Natomiast Absolut już jest na nogach 36. Ma tutaj dodatkowo, oprócz tych 4 nóg, ma dodatkowo taki króciec, na którym można zamontować więcej jakichś tam przystawek, więc jest wygodniejszy. Ma wygodniejsze, większe takie siedzenie, no więc jak ktoś tam idzie na nockę i chce sobie drzemkę zrobić, no to będzie na pewno wygodniejszy. Myślę, że jest bardziej jeszcze stabilny od Ignitiona przez te nogi 36. No ale wadą jest jego to, że jest cięższy troszkę i kosztuje więcej, więc no to trzeba dobrać to, co komu do jego wędkowania jest potrzebne. No. Absolut ten 36 to już jest kawałek fotela, to już jest, To już waży trochę i tak dalej, tak. No. no nadal to jest fotel, to nie jest Tak. siedzisko kilkunastokilogramowe, no to jest lżejsze wiadomo, ale to już no jest bardziej masywne i cięższe od Ignitiona. To sami musicie sobie odpowiedzieć, co Wam bardziej pasuje. Blade, to odnośnie do tego pytania o fotele, jak sobie wpiszesz, otworzysz nasz kanał i wyszukasz sobie
tych foteli, czyli Absolute Feeder Chair i Ignition. To jest tam Ignition Combo, tak? Feeder Chair, coś takiego. To my przygotowaliśmy 2 osobne takie produktowe filmy, gdzie jest dokładnie omówione wady i zalety jakby każdego z nich, więc myślę, że tam wyniesiesz jakby więcej, bo tam Adam miał je w ręku, siedział na nich, niż teraz. No tak, oba fotele są zaprezentowane. Poza tym są też filmy z takiego fotela. Ja też tam. Tak, tak. I są Widać, filmy jak takie są- z wędkowania i z jednego i z drugiego, dokładnie. Więc tak naprawdę to 4 filmy fotelowe można Tak. znaleźć. Feeder Method Polska. Siemanko, jak tam dzisiaj wyniki? Skupię coś? No niestety. Nie ma wyników. Jest lepiej jak wczoraj, więc lepiej, ale nadal słabo, no. Robert Papuźniński, coś z Prestona będzie można powiedzieć na Rybomanii? No wiesz co, my nie wiemy, ale ja myślę, że Moonfin to tam na pewno zadba, żeby tych rzeczy było sporo do obejrzenia, bo oni tam pewnie będą to normalnie sprzedawać, nie? Tak jak Haczykowo przecież rok temu, tak? Więc myślę, że pewnie zadbają o to, żeby było tego sporo. Romka P, witam, Zielan 1589, witam panie Adamie, pozdrawiam. Dzień dobry, pozdrawiam. Marcin, witam panowie, mega transmisja, oglądałem od początku i muszę przyznać, że to było kompendium wiedzy, tak trzymajcie dalej, pozdrawiam, PS, kiedy dokładnie dopełniają się zawody? Teraz weekend, sobota, niedziela. Ja nie startuję, żeby było jasne. Tak. Nawet się cieszę. Teraz w weekend. Andrzej, pozdrawiam ze Szczecina, super relacja, dziękuję. Fajnie, miło, że wam się podoba, no to jest dla was, no i to jest przynajmniej jakiś znak też dla nas, że jakby, że warto w to gdzieś tam dalej brnąć. Oczywiście nie zaprzestając z normalnych filmów, ale myślę, że kurczę, taka transmisja właśnie raz na miesiąc to nie, ale raz na 2 miesiące myślę, że jest całkiem realna. A raz na kwartał na pewno. Przemek, czy Jokers jest potrzebny przy rekreacyjnym łowieniu latem? Czy Jokers jest potrzebny? Przy rekreacyjnym łowieniu latem. Kurczę, nie wiem. Nieraz bywa potrzebny, nieraz bywa niezbędny. Ja nawet ostatnio się nad taką rzeczą zastanawiałem, że zdarzyło mi się wiosną na przykład. Przyjdzie taki moment, że ten Jokers jest wręcz niepotrzebny. Jest nawet, no to jest coś, co Ale to wiosną szczególnie właśnie, kiedy przyciąga małe ryby. Wiosną te ryby chcą jeść, Tak. one nie mają naturalnego pożywienia w wodzie, więc białeczko, białe robaki, pinki, nie wiem, czy kukurydza nawet jest im potrzebne i one to chcą. Ale przychodzi na przykład taki moment, gdzie już się w wodzie pojawia i naturalnie i ochotka się pojawia. O, coś mi tam skubie. I jakieś ślimaczki, jakieś inne żyjątka. No i wtedy właśnie ten Jokers naprawdę bywa bardzo istotny, bo bez Jokersa trudno cokolwiek złowić. jest sandaczek. Starziołek, raz na tydzień. No tak. Ale co raz na tydzień? Tak, Live. Słuchajcie, oczywiście jakby nie zaprzestamy tych naszych live'ów krótszych, nie tam tych takich tych 40-50 minutowych, to będziemy robić częściej, no na pewno. Bo na to sobie możemy pozwolić często podczas po prostu normalnego dnia filmowego. Robert Reis, miło było spędzić z Wami ten czas, oby więcej takich spotkań. Bardzo nam super, miło. dziękujemy. 8 minutek do końca, myślę, że jak zostanie Adam 5, to możemy tam podejść. 3 słowa, pożegnamy się. Przemysław Witbor, Santos dla ubogich. No tak nazywano, nie? Ale wcześniej pisali, że zupa z jazgarzy pyszna. Wiecie co, a propos zupy z jazgarzy, ja raz zrobiłem. Naprawdę, raz zrobiłem, no. Ja byłem młody chłopak, nie wiem ile mogłem mieć, 16 lat. I poszedłem na lód. Ja mieszkałem wtedy na Gocławiu, poszedłem tam są takie, dwie takie zatoki. Jedna Sum, druga Petetek się nazywał. I na ten Petetek poszedłem na ryby, na lód. Ojej, kurde, ja wtedy to mi się wydawało dużo, tych jazgarzy nałowiłem. I zabrałem te jazgarze ze sobą, bo mówili, że zupa z jazgarza to taka super jest.
Ale już żałowałem, że to zrobiłem, jak przyszedłem do domu i nie wiedziałem, jak je się tam robi. Zacząłem je czyścić. Ten śluz z tych jazgarzy, te kujące płetwy, te drobne łuski. Później gdzieś, nie wiem, czy ktoś mi powiedział, w rajstopie zacząłem to gotować. W tym, żeby te łuski, bo nie chciało mi się skrobać, bo to było, tych jazgarzy było tyle, nie? Jakoś, ja nie wiem, ja nie pamiętam, czy ja je wyczyściłem, czy nie, czy ja rzeczywiście w tej rajstopie jakoś je tam ugotowałem, tego już nie pamiętam, ale jakiś taki właśnie bulion zrobiłem i muszę Wam powiedzieć, że ta zupa była niezła, a najlepsze, bo to, co mnie najbardziej zdziwiło, to było to, że jak następnego dnia ją wyjąłem z lodówki, to miałem garnek galarety. O, To galareta była, cały gar to była galareta, ale było niezłe, raz w życiu zrobiłem. Remigiusz Ksepka Fishing, zajebista transmisja, super się ogląda. Fajnie, Przemysław Witbord, kotlety ze sumików karłowatych, tak mówią, też są dobre. Maro reputacja Adama, może kiedyś film dla tyczkarzy, czy ty już nie łowisz tyczką? No nie łowię już, nie łowię. Marcin, dzięki za odpowiedź, trzymajcie się i do zobaczenia na Rybomanii. Do zobaczenia. Mały Krzychu, przepis na leszcza z grilla dla sąsiada będzie. To na Rybomanii podejść, to może Adam zdradzi. Wojciech Raczkowski, tłuszcz się ściął i galareta wyszła. No piękna galaretka była. Marek Kowalik, czy korzysta Pan podczas zawodów z tak zwanych gnojaków? Dużo ludzi myli dendrobenę z gnojakiem, który jest pozyskiwany z obornika bydlęcego. No zdarza mi się używać gnojaki i zauważyłem, że ma to nieraz znaczenie, szczególnie przy połowie leszczy. Było tak, że nie wiem, próbowałem łowić na różne przynęty, między innymi na dendrobenę i nie było brań, ale na przykład założenie na haczyk 2 czy 3 jakichś takich ruchliwych gnojaczków nagle powodowało, że były brania leszczy, więc to jest świetna przynęta. Ale do nęcenia wolę dendrobenę zdecydowanie. Karol Włodarczyk, pozdrawiam do następnego, może do zobaczenia nad wodą. Do zobaczenia. Jakub Nazim, dobry live, od początku Was słucham, zdążyłem skończyć pracę, pojeździć na rowerze, super transmisja, jak dobrze się słucha. No to Kurczę, bardzo to jest miłe. niesamowite. Znaczy, super. jeszcze fajnie, bo wydaje mi się, że mamy dobrą jakość dźwięku, wiesz, więc to coś jest spoko, bo tak naprawdę tego nie trzeba oglądać jakoś, wiesz o co chodzi. Tak jak podcastu. No tak, no bo tutaj jest cały Znaczy tu czas... akurat nie ma ryb, więc to też inna, Nie no, inna rzecz. słuchaj, obraz jest dosyć mało emocjonujący, można powiedzieć, nie? Harry, to jakiś żart. Pożegnanie zawodowych kierowców na koniec. Drogi szerokiej i suchej, a w domu wąskiej i mokrej. O, mogę tego nie czytać. Nie, dobre, to mi się podobało. Mariusz Łuczak, dzięki panowie, nic dziś w pracy nie zrobiłem. Filip, cześć, ja nasmażyłem o koni jazgarzy i nikt nie dotknął o konia, pozdro. Łukasz No. Ryci, dobry sprzęt to podstawa, inaczej szkoda kasy. Przemek, ja cały live w łóżku. Robert Papuziński, trzymajcie się, świetna robota, dzięki bardzo. Dzięki, do zobaczenia. Paweł Mańkowski, dzięki panowie za live, pracuję jako kierowca, dzisiejsza trasa mega miło i szybko mi minęła. I świetnie. Ja też cały dzień z wami, po prostu fajna gadka. Pięknie. Edge Deads, ja słucham cały dzień w pracy, szybciej leci. No i super, słuchajcie, no mamy 4 minuty do końca. Ja myślę, że tą rybą to będzie ostatnia ryba. Tak, no nałowiliśmy ryb, no o czym tu gadać. No. W Elblągu są ryby albo ich nie ma. No tak to jest. No. Generalnie są, ale nas nie lubi ta rzeka. No muszę wam powiedzieć, że to jest moje drugie podejście tutaj, na tym łowisku, gdzie tu wszyscy mówią, że nawet jak zaczynaliśmy tego live'a, to tutaj mówiono, że nawet jeden z początkujących internautów powiedział, że nawet ja tam połowiłem. Nie no, żartuję oczywiście, żartuję, ale był taki komentarz, Tak, nie? tak. Więc jak widzicie, Przemysław Witport mówi, że jedzie w niedzielę na nogach. Przemysław, a jesteś pewien, że odmarznie? Ja przedwczoraj byłem, bo zrobiłem objazd taki dosyć szeroki i tak dalej i nogat był pod lodem i to momentami, bym powiedział, pod taką nawet warstwą lodu. Ja nie wiem, czy to odmarznie. Jeszcze tam, gdzie napisałeś. Może być ciężko. Zarzucasz jeszcze? nie zrzucać? Myślę, że nie 3 minutki zostały do końca. Dobra, to co, do Ramona mamy iść? Tak, no. Przemok Widbo w Malberku przy brzegu. A, mówisz o Malborku, no to może tak.
Ja w ogóle myślę, że my rzekę Elbląg to i zrobimy sobie trzeci raz, ale live'a, dlatego że jest dobry zasięg. Tylko, że właśnie wiesz, może jakieś lato. No trzeba by było w takim okresie, żeby jeszcze tam te ryby dopisały, bo to... No, A słuchajcie, a weźcie w ogóle napiszcie, ja to jestem ciekawy, czy te ryby to są niezbędne, czy tak, czy pomimo to jest tego... taki dodatek Tak, tylko, nie? czy bardzo wam tych, tak na spokojnie nawet napisać, czy bardzo wam te ryby były tutaj potrzebne, czy nie? Tak. Tak. Sam dla siebie jestem ciekawy, czy to... No to napiszcie, no. Mamy jeszcze 100 osób, więc myślę, że ktoś tam napisze. Dobra, Dobra. to idźcie. To zostawię mikrofon Dobra, na razie. spoko, no. To idź tylko zapytać, czy możemy podejść na chwilę. Ryby to dodatek, ryby to dodatek, ryby to dodatek, no to fajnie, no. Dzisiaj nam nie przeszkadzały. Ryby by się przydały o tyle. No jasne, że tak. No pewnie byłoby troszeczkę jakby więcej gadki od strony Adama, ale myślę, że tyle było pytań od Was, że to jakoś gdzieś tam się zamknęło. Druga strona jest lepsza. No być może, ale myśmy rzucali tam nawet po drugą stronę, nie? To nie jest szerokie, więc i z jednego i z drugiego brzegu rzuciłem na to samo, no chyba, że przyjeżdżacie na tyczkę. Oglądam już Was długo, a Adam wydaje się być przemiłym chłopem z dużą wiedzą, bo tak jest. I co? Usłyszałem no problem. No problem, no to chodźcie, podejdziemy. 3 słowa i się żegnamy. Tylko czekaj, bo muszę jakoś... O, się kurde... Czekaj, tu czy grom, jak my podejdziemy? Dołem możemy iść. Ja normalnie zmarzłem. Ramon, is it safe for me to go here? Is it okay? Is this only one top kit here? Okay. Zobaczcie, jesteśmy z Ramonem i ja już kończę łowienie, ja tylko zapytam Ramona, jak dzisiaj wędkowanie, bo on przyjechał z Holandii tutaj, więc wczoraj przyjechali, przebyli długą drogę. Mówi, że wędkowanie jest ciężkie, że praktycznie ma dużo brania, ale teraz łowi o same jazgarze. Ramon, what could you say about fishing today? Yeah, what can I say? We are very happy that we are getting a few bites because we didn't expect to get any bites today. But it's only rough, small fish, Okay. and a few perch. But yeah, we are getting some bites, and hopefully it will improve. Okay, but did you have any roach or skimmer? Diesel has one on the left, Okay. but between us and Tommy and me, we haven't got a bite yet. So it's only Okay. rough and perch. No dobra, słuchajcie, ja postaram się przetłumaczyć. Mam nadzieję, że nic nie uciąłem. Zapytałem Ramona, jak wygląda łowienie. No mówi, że i tak jest zadowolony, bo po tym, co się działo, co słyszał, że tutaj jest w tej wodzie, to nie spodziewał się żadnego brania. Natomiast tych brań teraz ma dosyć dużo, no tylko to są jazgarze. Nie złowił żadnej innej ryby jak jazgarz i jakieś tam nieduże okonie. Zapytałem, czy udało się złowić jakąś płoć, czy jakiegoś leszczyka. To mówi, że ten kolega, który siedzi za nim, obok niego złowił jakąś taką białą rybę jedną, a ci jego koledzy, którzy jeszcze dalej siedzą, nie złowili żadnej białej ryby, więc jak widzicie, uwierzcie mi, to jest gość z najwyższej światowej półki, jeśli chodzi o wędkarstwo, więc no nie ma, po prostu na razie wygląda na to, że tutaj na tym odcinku tych białych ryb nie ma. Ramon, thank you very much. I hope you will enjoy staying in Poland and Yeah, we do. and your competition will go very well. So thank you very much. It Yeah, was thank nice you. to see you. Hopefully we will catch a few whitefish tomorrow. I think. Fingers crossed. Yeah, but I think we might have a good chance to catch a few because the weather is like more stable now, not so cold anymore. So I think it will get better every day now. Okay, enjoy, Hopefully. enjoy. Thank you. Thank you. Chodź Adam, wrócimy tam, przeczytam Ci tylko jeszcze. Tak, wrócimy Odpowiedzi. tam, ja pewnie jeszcze później sobie podejdę z Ramonem, tak sobie na spokojnie Jasne, pogadam.
no mówi, że pogoda się robi stabilna, więc liczy na to, że tych brań, bo zawody są sobota, niedziela, że tych brań będzie więcej. Ja powiedziałem, że trzymam kciuki za niego, żeby tak było. Co, Michał, kończymy już, Tak, ja tylko Ci przeczytam, bo tu były tak, Dobrze. generalnie były komentarze, że ryby są niepotrzebne. Koledzy z Holandii, witajcie w naszej bajce PZW. Dobra, słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo, naprawdę. To było ciekawe doświadczenie dla mnie, myślę, że dla Mat też. Też bardzo ciekawe. Ja też dziękuję za to, że pytaliście, za to, że byliście. Bardzo się cieszę, że mogłem komuś tam uprzyjemnić podróż w czasie z Czechosłowacji do Polski, z szerokiej drogi do tej wąskiej ścieżki i tak dalej. Więc miło było tutaj spędzić ten dzień, pomimo tego, że było chłodno, nie było ryb. Bardzo też dziękuję Wam za odzew, za takie informacje, że ryby są Wam niepotrzebne, że da się to wytrzymać przez te kilka godzin, bo się zastanawialiśmy, jak to będzie. Za to, że pytaliście, że byliście, też bardzo się przywinęło, bo też jest to, że chcieliście przyjść i się przywitać i pogadać. Tyle. Ojejku, no. Tyle. Dzięki Dzięki, bardzo. że byliście i do zobaczenia. Ja tylko od siebie dodam, że tak, że te retransmisje one będą, one się pewnie będą trochę ładować na ten YouTube, bo to chwilę trwa, zanim YouTube to przemieli, więc jutro bez filmu, jutro zapraszamy na retransmisję i tyle. Super, dzięki, że byliście i do zobaczenia. Na razie.